Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w Pauper Dojo. Ze mną dzisiaj jest Sodek. Witam wszystkich. Osiągnięć Sodka wszystkich nie będziemy wymieniać, bo trochę by zeszło. Powiemy tylko tyle, że jeżeli chodzi o pauperowe, ostatnio Day 2 na Paupergedonie i całkiem przyzwoity wynik 10-3. Jest też 23 miejsce, z tego co 23 miejsce, pamiętam. 32. Załapał się do decklist jeszcze. Współautor sukcesu Team GMP plus Sodek na Paupergedonie w Rzymie, Tak w Team było. Trio. Finalista zeszłorocznego Komona w Poznaniu, a także mistrz Polski Paupera roku 2012. Wtedy pisałeś o sobie na Psychatogu: od urodzenia jest mieszkańcem Warszawy bez większych sukcesów w MTG. Sporo się zmieniło. No 12 lat coś tam robi różnicę, aby nie było wątpliwości. Ja osobiście dalej nie poczuwam się jako osoba, która ma jakieś niesamowite sukcesy. W sensie bym bardziej siebie określił jako osobę, która jeśli która robiła jedną rzecz tak uparcie i tak repetytywnie, że w końcu zaczęło wychodzić. No bo jakby moja przygoda zaczęła się od combo decków, które nie zawsze były dobre, ale jak im się zdarzało być dobre, to miałem jakby na tyle dużą wiedzę, wiedzę. No, jakby czułem te deki na tyle dobrze, że potrafiłem z nich wyciągnąć tyle, aby coś tam ugrać. No, na przykład moje pierwsze dostanie się na Protura, no to było granie Ad Nauseam. W metagame, gdzie to był jakiś infekt, jakieś, no, nieprzyjemne było to meta, no ale było Ad Nauseam było lepsze niż Dredge, to grałem Ad Nauseam, więc to tak to wychodziło. Tak, na Psychatogu też pisałeś: dawno temu pokochał kombodeki, jeśli są legalne w formacie, to nimi gra. Ale jeszcze bez spoilerów do tego, czym będziesz grał. Mieliśmy ostatnio, to konkretnie 4 dni temu, w poniedziałek, bany w Pauperze. Jesteś dosyć świeżym graczem Paupera, jeżeli można tak powiedzieć, w tym sensie, że przez długi czas nie grałeś od tamtych mistrzostw Polski i Mhm. wróciłeś niedawno do formatu. Jak z Twojej perspektywy to wygląda? Czy podobają Ci się te bany i unbany? Znaczy, już chyba Skóra się wypowiadał w tym temacie wcześniej i ja trochę podzielam jego opinię na zasadzie, że w Pauperze bany mogłyby być trochę bardziej agresywne, no bo ten koszt utraty jakby talii w Pauperze nie jest aż tak duży jak w innych formatach i z racji tego, że ten format poza tym ciężko go jakoś odświeżyć jakby kartami z zewnątrz, to właśnie takie odświeżenie banowe mogłoby mu dobrze zrobić. Osobiście uważam, że te bany są dobre. Można sobie zadawać pytanie, czy ban Bruscale'a był potrzebny. Ban Disputa mi się o tyle podoba, że to w żaden sposób nie zabija żadnej czarnej talii, tylko je trochę osłabia. A Dispute się po prostu wyróżniał tym, że był nie za 2, a za wirtualnie 1 mana. To 1 I do mana tego bardzo często fiksował jeszcze. manę. Słucham? I do tego fiksował manę często. Dokładnie tak. Właśnie to nie jest, że tylko za jeden, tylko ten treasure jeszcze robił tyle innych rzeczy po drodze, że to było po prostu jak taki szwajcarski scyzoryk i było w stanie pasować wszędzie, tak? Jeśli karta jest dobra i w midrange'owo value deckach, jakiś Junt Wildfire i w jakichś sprytnych aggro, typu jakieś Sacrifice i tak dalej, po Cycling Storma, no to coś jest na rzeczy, tak? I to nie jest removal, więc jakby dobrze. Unman High Tide'a to była największa zagadka i jak na razie się przekonujemy, że to pomaga taliom około takim all-in combo, coś tam grać, chociaż widziałem jakieś spisy Mono Blue Terrora z High Tide'em, w ogóle jakiś dramat. Ale jak na razie nie wydaje się, by to było super, super broken. Jedyne, co mi się nie podoba, to że formy interakcji mają, nie wszystkie kolory mają taki sam poziom interakcji. Przykładowo zielony nie za bardzo ma jak wchodzić w interakcję z High Tide'em. I to jest trochę nieprzyjemne. Biały ma podobne odczucia, według mnie. Tak, No, tutaj niebieski ma też kontry, czarny ma discard i czerwony ma blasty. tak, I to post-side tyle. droblasty. Tak, Tutaj więc też się z Tobą zgodzę, że niestety, jako że to nie jest creature-based combo, w większości przypadków część gra z Archeomancerem, ale jest to wersja Twiddlestorm, no to tym dekom, które nie posiadają po prostu kontra albo interakcji z ręką, no to nie za bardzo mają co zrobić z tym. Natomiast do tej dokładnie. pory jeszcze nie złamało to mety, mamy chyba tylko jeden pucharek na razie high-tide decku, więc myślę, Tak, w że będzie sensie ok. deck ma też taką poprawkę, na co, no jakby nie lubię nigdy tego brać pod uwagę, ale to wychodzi, że wymaga bardzo wielu kliknięć, aby wygrać, więc dużo łatwiej zrobić 3 pucharki Kuldotą niż jeden High Tide'em, bo po prostu
jakby dużo mniej czasu potrzebujesz, żeby to zrobić, więc to może mieć wpływ, ale w momencie, w którym pojawią się jakieś ważniejsze turnieje, na przykład tam będzie teraz Pauper Challenge, Showcase, tak? Z tego co kojarzę. Tak będzie, Będzie to jeżeli roku. chodzi o MODO, to tak, to będzie Tak, showcase. to ten format, ten turniej pokaże, co tam ten, może na komonie coś zobaczymy, bo na komonie będzie można powiedzieć mam lupa, a nie klikać go cały czas, więc jestem ciekawy i uważam, że Unban mi się podoba, ale też widzę ryzyka związane z tym, że niektóre talie nie będą w stanie nic zrobić poza próbą wygrania szybko. Tak. No i w ogóle Franek, też ciekawe są takie pierwsze shifty meta, tak, że na przykład teraz na Modo widzę duży wysyp elfów, co nie spodziewałem się, że kiedykolwiek zobaczę, tak szczerze. No a to się okazuje, że po prostu mniej osób gra awką, bo Deadly Dispute zbudowali, nie wiadomo dlaczego, więc jest mniej krak szamana. Jak jest mniej szamana, to można grać bardziej go white deckami. RG z jakiegoś powodu grają Land Destruction, co ja jestem ogromnym hejterem, tutaj może Kusza się ze mną nie zgodzi, ale no ja uważam, że lepiej po prostu grać lepsze karty, bo Land Destruction jest super, jak jesteś ahead, ale jak jesteś do tyłu, to jest jak blank. Więc myślę, że tak historycznie rzecz biorąc, takie talie jakby jak przechodziły na value engine, to wychodziły lepiej. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. No i co? I mamy jeszcze jedną ciekawostkę, która się ukazała. Co prawda nie miała żadnego wpływu przez bany, no ale właśnie niedawno wypłynęła i ludzie zaczęli na nią pracować, w tym ja. No i ciekaw jestem, jak to wyjdzie. tak, no dzisiaj nie będę się wypowiadał na temat mojej opinii o Ponzie, bo nie o tym jest odcinek. Dodam tylko, że Franek tutaj się wypowiedział, że High Tide ma już top 8 challenge'a nawet, ale to nadal jest chyba, nie, to nie jest jeszcze jakoś na tyle dużo, żeby móc mówić, że złamał metę. Ma top 8 challenge'a? A to słuchaj, ale to już. Bo to jest. Challenge mają te różnice, że jakby League możesz zagrać ile chcesz. Więc na przykład jeśli ktoś ma dużo pucharków grając Cool Dotą, no to no znowu, przez to, że jakby możesz zagrać ligę w 40 minut, to nie oddaje tego w pełni. No ale challenges mają ten plus, no i minus, że jakby masz jeden turniej, na który możesz pójść dobrze i koniec. Nie możesz po prostu odpalić kolejnego challenge'a danego dnia. Więc jakby ja osobiście zawsze patrzę na challenge jako taki wyznacznik, tak? Że jeśli coś dobrze idzie na challenge'ach, to znaczy, że jest lepsze, bo ligi, no fajnie, można sobie poklikać, fajnie, że coś zrobi 5-0, ale to nie oddaje takiego tournament experience, gdzie powinno się patrzeć na to Tak jest. Każdy dostatecznie dobry win rate można zastąpić dużą liczbą zagrania. Po prostu League z challenge'ami nie mamy tego problemu. dokładnie. Więc ja na przykład zacząłem sobie liczyć win rate tą talią, którą będę grał i win rate na razie nie jest jakiś wybitny, no ale też testuję, więc jakby spodziewam się, że on pójdzie w górę w najbliższym czasie. Mm, ale też jestem w stanie grać moje gry dosyć szybko, więc jest to lekkie, fajne, przyjemne i też mi sprawia dużo radości, nie ukrywam, więc no, co jak klikam jest fajnie. No to skoro już zacząłeś, to myślę, że przejdziemy do omówienia deku. Dobra. Opowiedz nam, co tam dzisiaj ugotowałeś i o co chodzi. To już zakładam, że widzowie widzą. Tak, już mamy Świetnie. widok twojego deku. Dobrze, to talia nazywa się Five Land Spy. No jeszcze mam tutaj napisać, że z Pyroblastem, bo są jeszcze wersje nieczerwone, ale to już nie będę opisywał. Jest to pure combo deck opierający się po części na stworach, ale nie do końca. Twoim celem jest zagranie karty Lot Left Giant w stół w turze 4. albo 5. i zdrajnowanie przeciwnika w jednym strzale. I jakby wygrywasz tym jednym zagraniem. Jak do tego dojść? Mamy kartę, co się nazywa Balustrade Spy, co kiedy wchodzi, wybrany gracz mieli karty z góry biblioteki, aż znajdzie ląda i zrzuca je do grobu. Więc jeśli nie będziemy mieli żadnego lądu w deku, to nam przerzuci całą bibliotekę. Dlatego gramy tylko 5 landów, aby znaleźć te landy wcześniej, zanim zagramy kartę Balustrade Spy. Wtedy przewijamy całą bibliotekę i albo za pomocą Dread Returna, albo za pomocą Songs of the Damned zrobię dużo many, Crawl from the Cerar, wrócę giganta z grobu do ręki, zagram giganta, próbuję przepchnąć giganta w stół. Więc jakby plan wydaje się bardzo prosty. No i czasem tak jest, że gry się same grają, bo po prostu masz swoje te 4 combo, przeciwnik nie ma nic i przegrywa.
No ale zadziwiająco często coś może pójść nie tak. Przykładowo możesz gdzieś się tam zacząć na znalezieniu lądów i trzeba kombinować. Masz już 4 lądy, nie masz piątego, i na przykład masz, sytuację, gdzie masz dużo potworów, masz dużo, spajów, to możesz zagrać pierwszego w siebie, przewinąć sobie ląda i później następny spaj zrobi combo. Możesz próbować zagrać wokół remowalu, grając więcej potworów i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, jeśli jest to jednokartowe combo, to, jest w stanie przegrywać od pojedynczych kart. Przykładowo, jeśli ktoś jest mądry i trzyma Counterspella na Dread Returna, no to lipa. To czasem po prostu przegrasz i nic z tym nie zrobisz. Albo jeszcze bardziej upokarzający Spell Pierce, ponieważ masz 5 landów, jak zagrasz Battle Straight Spy'a za 4, no to nawet jak już masz 3 potwory w grobie, no to ten Spell Pierce jest twardą kontrą bardzo często. Masz oto petale, masz spawny z Rambla, no ale Spell Pierce też była problematyczna. Co tam jeszcze z tych ciekawych rzeczy? Czasem udaje się wygrywać normalne magro, ponieważ przeciwnicy mają na tyle dużo hajtu, że możemy sobie po prostu zagrać potwory i wygrać w sposób uczciwy. Wcześniej miałem jeszcze kartę Axiom. Karta Axiom pozwalała przemycać Land Cyclerów szybciej do gry, dzięki czemu ten plan B faktycznie miał ręce i nogi. Koniec końców zawsze go wystartowywałem i wkładałem więcej interakcji, więc uznałem, że będę po prostu grał interakcje mainowe. Gram sobie Duresem, aby nie przegrywać od Counterspella. I gram Mask Vandalem głównie po to, aby niszczyć spellbomby, które czasem ludzie grają mainowo, na przykład Affinity. Do tego mogę atakować landy przeciwników, bo jest dużo artefaktycznych landów w formacie. Mogę czasem niszczyć jakieś tam kombopisy dziwaczne, mogę Utopia Sprawla zniszczyć i tak dalej, i tak dalej. I co ważne, jest potworem, ponieważ ten deck obecnie ma 29 potworów, no i aby Lotted Giant zabił, potrzebujesz 20 albo więcej w grobie. Jak przeciwnik dostanie życie, to czasem bywa problematycznie i trzeba kombinować, na przykład trzeba zagrać 2 razy Giganta, mieć i Song of the Damned Cellar combo i Dread Return na naraz, więc czasem są pewne wyzwania. I ciekawą kartą w tym deku też jest Conscious Bubble. Jest to niepozorny artefakt, który kładzie kartę na bottom i dobiera kartę. No, ale jeśli przewiniesz całą bibliotekę, no to twój bottom staje się też topem library, czyli w momencie, w którym zagrasz spaja w siebie, Conscious Bubble jest Demonic Tutorem za jedną manę. Dobra, najczęściej bywa tak, że masz 5 lądów, zagrywasz spaja za 4, masz Baubla w stole, używasz wtedy Baubla na Songa, zagrywasz Songa z tego jednego lądu, co masz otwarty i tam dostajesz 25 many i z tego robisz rzeczy. No ale czasem zdarza się, na przykład Bubble podniesie Duresa, aby właśnie sobie poradzić z Counterspellem. Zdarzały mi się gry, że Bubble podnosił Pyroblasta. I są też takie ciekawe gry, gdzie na przykład masz Songa na ręce i Bubble może ci podnieść Trolla, znaczy, przepraszam, Giganta. I jeszcze raz kiedyś miałem gierkę, gdzie podniósł mi Dimir Houseguarda, bo potrzebowałem zadać obrażeń na Exaxis i Dimir Houseguard ma umiejętność poświęć potwora, zregeneruj potwora, więc możesz w kółko poświęcić cały board, kiedy masz Trigger Gianta na stosie i wtedy wszystkie potwory, no, jakby wszystkie twoje możliwe potwory są w grobie, łącznie z Gigantem, więc jest tu dużo takich małych smaczków, które można tam sobie dodawać, tu i ówdzie. Tak, No i zanim co? przejdziemy może do sideboardu, to jeszcze takie Mhm. pytanie, bo Fiveland Spy jest już od jakiegoś czasu grany nie tylko przez ciebie i widać poza tym, co powiedziałeś, są też pewne zmiany w deku w stosunku do reszty. Czytaj, masz Lotus Mhm. Petale, a nie grasz Elven Farsight. To prawda. Elven Farsight, no to jest, jakby powiedzmy dla widzów, to jest karta Scry 3 i potem możesz odsłonić kartę z góry, jeśli to potwór, to ją dobierasz. No i wydaje się spoko, jak masz 29 potworów i to jest taki ponder, tak? No tylko jak grałem tą talią, to bardzo często szukałem bardzo konkretnej karty, przykładowo szukałem Spaja i no miałem 3 karty, gdzie jeden był potworem, ale nie był Spajem. No i nagle dochodzisz do punktu, w którym no zamiast dobrać spaja, to jeśli chciałeś dobrać kartę, to dobierałeś coś, co cię nie interesowało, albo musiałeś blankować, więc jakby de facto byłeś dane karty. Kiedy porównamy to do Rumbla, Rumble kopie o jedną głębię i daje ci potwora, który albo może służyć do poświęcenia pod Returna, albo daje ci więcej many do, nie wiem, hardcastowania ziomów, do grania wokół kontr. No tam no strasznie dużo ma do blokowania, aby dożyć. Tam dużo rzeczy można z tym spawnem zrobić.
I też wrzuca ci karty do grobu, więc na przykład twój Mask Vandal jest dużo lepszy. Albo twój Song of the Damned, który dobierzesz na rękę, daje ci więcej many. W ogóle myślałem, aby zagrać 2 songi i 3 bubble. No bo jeśli bubble i tak najczęściej idzie po songa, to po co to robić? A czasem song, który robi za lepszy Dark Ritual, jest w stanie ci zgoldfishować te 4 części, więc jakby widzę pewne plusy. Graj więcej songów. Więc to jest pierwsza zmiana. Ja osobiście grałem Elven Farsightem, nie lubiłem go, dodałem więcej rambli, dodałem więcej interakcji i czuję, że ten deck jest lepszy. Wcześniej ludzie grali 4 trolle. Ja trolla w tym decku nienawidzę z całego serca, no ale trzeba nim grać, ponieważ jakby z racji tego, że masz Transmuta, który ma podwójny czarny koszt, to chcesz dosyć. Na początku znajdujesz Foresta, potem bardzo często znajdujesz 2 słampy i później najczęściej jest taka modlitwa, aby dobrać tego 5 tutora, albo 6, jak masz po sajdzie, i dobierasz tego trolla, który już masz 2 znalezione słampy i on nie robi nic, bo nie da się go zagrać, bo kosztuje 6 many. Jakby nic nie wnosi ta karta wtedy. Generous Sand ma ten plus, że masz więcej forestów i te foresty są ważniejsze, więc jakby jest lepszy i jak go hardcastujesz, to stajesz fooda, który wraca później Cauldron Familiara, ważne. Więc on ma jakieś zastosowanie, a troll nie ma żadnego i bardzo często fizzluje, więc jakby jak tylko wejdzie nowy dodatek, to go zmieniam na taką nową kartę, co tam się, jakby jakiś tam smok za 5 many, co szuka też ląda, jest fajnie. No, więc troll to jest jego last dance. Tak jest. Czekamy na sagę Wildlinga w takim O, razie. Jak się dokładnie nazywa tak. ten smok? Mamy jeszcze tu kartę Gatekeeper Vine, to jest taki defenderek. Wygląda niepozornie, ale jest to jedyna karta, która, może nie jedyna, jest jeszcze Wood Elf, który jest w stanie to zrobić, tylko on jest zatrzymany. Jest to karta, która, wiesz co, dodam jednego Wood Elfa dla widzów. No i zmiany na ostatnią chwilę. Bo chciałem Jedziemy. przedostać tę kartę i zapomniałem o tym. Ciekawe, czy ją mam w Odrobina ogóle. poddymienia, czemu nie? Dobra, quality. Nie mam tej karty. No dobra, to jednak nie zmieniam. Albo, dobra, trudno. Nie będę na produkcji testową. No, ostatnią intrygującą kartą jest Lotus Petal i na początku było ich 0 i talia się sprowadzała do zagrywania kart. Miała też nie wszystkie rumble, więc bardzo często trzeba było mieć wszystkie 5 lądów w stole, aby móc zagrać spaja z czymś. No tylko znowu, jeśli ktoś miał spell Pierce'a, to była twarda kontra, a Lotus Petal to neguje. Często było tak, że miałeś potwory i wszystko, ale po prostu nie werbiałeś się z czasem, aby zagrywać wszystkie szukajki. I Lotus Petal sprawia, że masz dodatkową manę, aby faktycznie coś odfiltrować. Lotus Petal pozwoli ci na przykład zhardcastować Generosenta albo Trolla od biedy, co też się zdarza. Po sidzie jest rezerwuarem czerwonej many dla moich blastów i tak dalej, i tak dalej. Ja osobiście uważam, że ta karta dodaje trochę eksplozywności i zwiększa moją szansę na te 4, no bo te 5, umówmy się, czasem jest za wolne. I to też sprawia, że te kile są czasem trochę takie out of nowhere, więc ludzie na przykład, masz jeszcze dużo czasu mam, to się raz jeden wytapuje więcej. No ty mówisz hola hola, 2 Lotus Petale, tutor więcej, wygrywam. Więc ja osobiście bardzo ją doceniam i tu widzę argument, że na przykład jeśli dobiorę za dużo ich wcześniej, to jest to mana, która nie tutoruje mnie po ląd, więc może być słaby. Więc widzę sytuację, w której jak wejdą te śmieszne smoki, to zetnę jednego petala. I wtedy będę grał, zostanie mi jeden troll, tak abym wiedział, co to jest cierpienie w życiu, i zagram sobie te smoki, na przykład 3 Generusenty, jednego trolla i wtedy tylko 3 petale. A teraz gram 4, co ważne też. Ten deck musi się zmuliganować albo do Landgranta, albo do jednego z lądów, albo do jednego z petali. Czyli w praktyce masz 13 źródeł many na pierwszą turę, gdzie Lotus Petal jest takim, wiesz, jednorazowym, ale jak masz petal, many partings, to jakoś sobie poradzisz. Więc jakoś to idzie. Co ważne, Sakura Triad Elder jest najlepszą rampą w tym decku, ponieważ aktywnie ci rampi, nie tylko szuka ci landa na rękę, ale pozwala ci w trzeciej turze skoczyć do 4 many, co pozwala ci zagrać 2 kolejne tutory, co pozwala zagrać ci spaja w 4 turze, mając 5 landów w stole i wygrać w 4. To jest ekstremalnie ważne. Nawet próbowałem grać Rampant Growthem, ale to się średnio spinało. Właśnie dlatego Wood Elf mógł być pomysłem, bo grasz go w 3 turze, znajdujesz Forest Card, stawiasz do gry i masz jeszcze jedną manę na tutora, aby mieć 5 lądów. Stąd pomysł, że można by to ściąć, a może naprawdę go włożymy, co? Jak chcesz, to czemu nie? To No tutaj i jeszcze w międzyczasie mhm. może cię zapytam,
Nie grasz żadnego fetchowalnego Forest Swampa? Czy to po prostu Mhm. kwestia tego, że Tapland absolutnie nie może być w tym deku, bo jest zbyt wolny? Tak, wszystkie lądy muszą być otypowane, bo chcesz aktywnie jakby to jest o tyle dziwne tak, że masz tylko 5 lądów, ale te 5 lądów jakby są wirtualnie wieloma taplandami, bo przykładowo, jeśli masz jednego foresta w stole i w drugiej turze i masz many partings, zagrywasz many partings za jedną zieloną, aby wstawić drugiego foresta, to jest wirtualnie tapland, tak? Bo musiałeś zapłacić manę, aby coś wstawić. Więc jeśli mm, masz sytuację, w której cały czas musisz tutorować się po lądy, albo na przykład z uncyclerami, to jakby dla mnie to już jest strata tempa, więc nie chcę podwójnie tracić tempa, muszę to znaleźć. Drugi problem. Many Partings, Sakura, Landgrad nie akurat. Many Partings, Sakura i Gatekeeper Vine szukają basiców, więc jeśli miałbym tego duala i dobrałbym Many Partings, nie mógłbym go znaleźć, nie mogę mieć 5 odsycić wszystkich lądów, nie mogę wygrać z pajem. Jest to ogromne ryzyko, które myślę, że nie można go po prostu podejmować, bo po co? Dobra, ja kupuję tego Udelfa. Jak Okej. masz jakieś pytania odnośnie tego, to Tak, będę ci to odpowiadał. szukaj Woodelfa. W międzyczasie mamy pytanie od widza. Czy taka wersja nie jest bardziej wrażliwa na Rotten Reunion? Jeśli będzie więcej High-Tide Archeo familiarów, to tego typu karty mogą być bardziej relevant. No tak, jakby grasz Glass Canonem, definicją Glass Cannon jest takie, że on jak zaskakuje meta, to jest bardzo dobry, a jak ludzie są przygotowani, nie, sobie włożą 2 Fairy Macabre do sideboardu, bo lubią wygrać. Miałem takiego jednego ziomka, co grał oczywiście wallami, dziękuję ci Ludrox, to jest świetny pomysł, granie Fairy Macabre tam, pewnie powiedziałeś wszystkim, bo ty grali. Eee, to no po prostu przegrywasz i tyle, bo Dures tego nie zdiscarduje, masz jednego Pilfera i tyle. Dobra, który art wybieramy? Może jakiś staroramkowy, ładny. Coś mamy Dobra, takiego? a co sądzisz o tym? Nie no, brzydki. Bardzo ładny z Many Partings, bo się zgrywa A z ten? lukrem. Ja jestem fanem białej ramki tutaj, tak Biała żeby ramka? podenerwować oponentów O, to jest na argument. Dobra, dole. to ten. Stare z 7 edycji. Tak. Ile on kosztuje? W 002 międzyczasie, jako Tixa. że jeszcze nie gramy, rozmawialiśmy na początku trochę o tej Ponzie. Mhm. Jak radzisz sobie z tym, że Land Distraction jest w mecie, mając No tylko właśnie 5 landów? Lotus Petale i Rumble bardzo pomagają. W sensie dochodzisz do punktu, w którym nie potrzebujesz mieć 5 lądów w stole, tylko 4 many, bo jakby lądy i tak odsycisz, bo je w kółku grasz, a że ktoś ci je niszczy, no to jest drugorzędne. A dzięki Lotus Petalom i dzięki Rumblom dochodzisz do 4, więc po prostu zagrywasz kolejne potwory, które coś tam mają robić. I one zostają w stole. Albo to, albo Max Vandal, albo jakiś familiar, albo właśnie tokenik, co jest nadprogramowy. I dochodzisz do punktu, w którym zagrywasz spaja mając 4 landy, albo w ogóle 2 landy, Lotus Petal i Rumble. I właśnie token z Rumbla, przewijasz bibliotekę, masz 3 potwory na Direct Eterna i wygrywasz. Więc jakby Land Distraction, aby było skuteczne, musi być, nie wiem, zagrane, nie wiem, 4 sztuki, albo 3 sztuki i ja szybko w Foresta nie będę miał drugiego. No to wtedy. Także ja się jako tako Land Distraction nie boję. Bardziej dużo boję się sprytnych graczy, co grają Cleansing Whitefire'em i mi rzucają w moje lądy, jak mam 5 już w stole. To jest nieprzyjemne. I co ważne jeszcze, Conscious Bubble sprawia, że mogę kłaść sobie kartę na bottom znowu, więc mogę sobie zniszczone basiki kłaść na bottom, aby znowu móc je znaleźć. Więc jakby wirtualnie mam więcej niż 5 lądów do znalezienia dzięki temu. Więc to jest dość dobre i często już tak się ratowałem. Dobrze, czy omawiamy sideboard na szybko? Możemy poszć na szybko, tak. Dobra, to tak. Sideboard sprowadza się tak naprawdę do 4 sekcji. I pierwsze 2 sekcje to już są reprezentowane w main decku, bo mam jeszcze Idiorecy i Vandale main, więc jeśli wiemy, że gramy na konkretną rzecz, przykładowo gramy na Affinity, gdzie potrzebne są szatery, no to wyjmujemy sobie Duresy, wkładamy sobie 4 więcej szatery, gramy 7 szaterów post side, możemy jakieś Duresy ewentualnie zostawić i gramy 8 odpowiedzi po side, liczymy, że dobierzemy 1 czy 2 na Expel bomby i siądzie. Mamy Pilfer i Dures. Ogólnie Duresy są najlepszą odpowiedzią na Counterspella, czy najlepszą, okej. I są też najlepszą odpowiedzią na Trayman Charma. Pilfer jest po prostu 5. Duresem, który czasem właśnie wyrzuci potwora,
co może mieć znaczenie. Na przykład jak gram na elfy, to wkładam, bo muszę Well by Sherat i skarnować, tak? Więc czasem coś tam złapię. Mamy snafauty. Pierwotnie nie grałem snafautów w ogóle, albo grałem, później bardzo szybko je uciąłem, ale teraz do nich wróciłem. Z dwóch przyczyn. Po pierwsze, mam więcej miejsca w sideboardzie, bo już część kart side'owych mam w mainie, więc mogę sobie na to pozwolić. A po drugie, ciutkę za często przegrywałem od albo wall combo, albo goblinów. Raz przegrałem na goblin, co było uwłaczające. I od elfów, od Wellwashera, więc dodałem snafauta po to, aby po prostu zabijać, aby spowalniać creature combo i aby moje combo się wyrabiało na tempo. Poczekaj, ktoś do mnie zadzwonił. Krótka przerwa techniczna. Sodek został nawiedzony, ale myślę, że szybko wrócimy do grania. Właściwie do omawiania reszty sideboardu, a potem szybciutko przejdziemy do grania. W międzyczasie przypomnę, już za tydzień mamy turniej Common Poznań, więc ci, co jeszcze nie kupili Przepraszam biletów, to wszystkich. zapraszam. Wyobraźcie sobie, że przyjechał do mnie mój brat i przywiózł mi kotlety, kopytka i pierogi od mojej mamy. Miło z jego strony. Giga Szkoły słaby timing. Trochę tak, ale też jechał do dziewczyny, a mieszka obok, więc mi podrzucił, więc pozdrawiam tutaj wszystkich. Dobra, wracamy. Snafauty na elfy, Wellwishery bolą. Tak, Przebrzydłe. Wellwishery bolą. Czasem tam jak się na coś ścigasz, przykładowo nie wiem, jakiś Kinfin czy coś, no to bym wrzucił, tak dla widza, czy coś takiego. No i mamy ostatnią sekcję, czyli sekcję antykontrową. Dokładamy Montaigna i mamy 5 blast efektów. Pierwotnie grałem 4 i też można. Ja sobie uznałem, że bardzo lubię tę kartę, więc próbuję w ten sposób. I to są dwie szkoły. Albo można grać niebieskim i grać i Vision Charmem i kartą Early Frost. Vision Charm w praktyce mówi wybrany land type przeciwnika staje się innym land type'em. Czyli jeśli grasz na przykład na mono blue wróżki, to grasz w upkeepie Vision Charma i mówisz, no twoje islandy staną się planesami. Mówisz, no trudno, zdarza się. Albo na przykład grasz na mono white'a i mówisz, twoje planesy, gdzie tam sobie trzymasz tego Traben Charma dzielnie, staną się islandami. No i nie możesz go zagrać i przegrywasz. Więc jest jakiś pomysł. Early Frost to jest karta za 2 many, instant, tapnij do 3 landów przeciwnika, więc grasz to Early Frosta z końcem i się kręcisz. Jest też dobre, jak ktoś na przykład trzyma na relika, to można ją tapnąć, więc są jakieś plusy grania tych niebieskich kart. Ja osobiście, jeśli mam takie wybory, to najczęściej po prostu idę w Raw Power, a historycznie rzecz biorąc Pyroblast i Red Elemental Blast są mocniejszymi kartami, więc gram nimi. Co jest ważne, kontrują wszystko, więc mogą skontrować i Spellsatera, co na przykład kontrowanie Song of the Damned jest później problematyczne. Mogą skontrować jakieś rzeczy w midgame'ie. Przykładowo ktoś mi gra. Jest taki dobry przykład. Dobra, może inaczej. Mogą zniszczyć na przykład ninja. To jest bardzo częste i bardzo szybko, łatwo się wymyśleć. Ktoś podrzuca szybko ninja D-Power, z tego niszczysz i ktoś nagle, wiesz, traci 2 tury, nie dobrał karty, jest super. I wtedy jesteś w stanie sobie takie gierki przestalować, nie dać im draw engine'u, zagrywasz swoje potwora, bo oni przypadkiem nigdy w życiu nie zaatakowali i albo dobijasz go jakimiś gównianymi potworami, albo się kręcisz mając protekcję. Jest jeden minus tej strategii. Dokładanie 6 ląda sprawia, że musisz znaleźć 6 lądów, a nie 5, więc nie da się tak szybko goldfishować, więc to jest na minus. I Mountain jest słabo znajdywany, bo znajduje go tylko Gatekeeper Vine, Many Partings i Sakura. Nie znajdzie go ani Land Grant, ani Land Cyclery, ani teraz Wood Elves. Także trzeba to dosyć agresywnie szukać wcześniej, a ta mana wcześniej niewiele robi czasem. No i tam takie są kwiatki później. Ale ogólnie rzecz biorąc chyba jest to najlepsza technologia antykontrowa i w sumie tyle. To co, gramy? Co? Jedziemy. Przechodzimy do ligi w takim razie. Dobra. No i będzie super fajnie. Tak, zobaczymy. Cały czas jest okazja do zrobienia pierwszego 5-0 oraz 0-5 w Pauper Dojo. Tego drugiego ci nie życzę, ale może to pierwsze się uda. 0,5 nikt nie zrobił jeszcze? Nie, nikomu się jeszcze nie udało. A ile było 1-4 wyniku? O, 2 chyba? 1-2, coś takiego. Niedużo. Większość to jednak wyniki 3-2.
rozumiem. No takie, trochę wygrać, trochę przegrać. Mój win rate obecnie to jest tam 59%, więc takie do 3-2 są raz. Eee, Może się dobrze ułożą meczapy i to będzie ten może, dzień. może. Znaczy, to nawet, znaczy meczapami, bo ja czuję, że ten deck jest w stanie wygrać prawie ze wszystkim. Na przykład mój matchup na wróżki to jest jakieś tam 40 ileś procent. O, DJ Seo, nie wiem kto to jest. Prosiłbym cię, żebyś trochę czat przesunął w lewo. W międzyczasie tak Dobrze. 2 razy tyle, ile masz teraz mniej więcej. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze. O, dobra, mamy to. No trochę za Dobra. dużo nawet przesadziłeś. Odrobinkę mniej myślę. Tyle? Jeszcze ciutkę. O. Super. Dziękuję. No dobrze. To tak, opponent mu nie ganuje i zaczyna. No ja mam jednego ląda na opening, ale nie mam tutorów dalej. Mam słabego spaja, bo kosztuje mnie manę. I nie wiem, jak tu moje karty interakcji się dokryją, więc i jeszcze mam tego nie chcesz na łapie. To zapomniałem powiedzieć, że niektórych kart aktywnie nie chcesz dobierać. O, tutaj mamy też 0 lądów, fajnie. No, zdarza się. Ten deck bardzo dobrze mulliganuje, także nie ma co się przejmować. No, jak masz zmulić do 4, to już jest trochę słabo. No i co? OMG, do 3 muszę zejść. No to pokaz siły, widzowie. Mamy Pokaz lot siły. spetale i nie mamy co z nimi zrobić. Dobra, mamy to. Mamy perfekcyjny draw. Mówiąc perfekcyjny, mam na myśli. OMG, co ja odkładam tutaj? Skórkę zostawię. Generusencik. Czyli co? Albo zostawiamy lądy, mogę zostawić spaja i liczyć, że dobiorę 3 lądy szczuba. Albo spaja. Większa szansa jest na lądy szczuba, tak? Więc zostawmy sobie w ten sposób. To idąc tym tropem, czy ja chcę Sakurę, czy Many Parting sobie mieć Fooda w przyszłości? Chyba wolę Fooda. Ale z drugiej strony być szybszym to też fajnie. Bo ten Food powinien ważny dla Red Returna. Spróbujmy w ten sposób. Co może pójść nie tak, widzowie? Naprawdę. O, jakby jeszcze mi Duresa zagrał w pierwszej, to się popłaczę. Ajaj, widzowie, mul do 3. Mój pierwszy mul do 3 w karierze. No, jeszcze na elfy Mamy gram. elfy. No, to świetna zabawa nas czeka. Ten swamp idealnie z Many Partings. Takim przypadkiem nie mógł zagrać wszystkiego w tempo. Żałuję, że Sakury nie wziąłem. No to teraz modlimy się o to, żeby nie było Wellwishera i żeby No, nie było ja już wiem, zaszczytu. co będzie. Patrz, zobacz. O, to Wole jednak, dobra. Wole z Laną Elfsami w takim razie. Coś ciekawego. Się zdarza. Dobra, to my mamy las. Okej. Sakurka, zagrywamy. No i teraz mamy klasyczny do modlitwy gaming. Jak się nam uda szczubić spaja, to możemy wygrać z przysłowiowego tyłka, no ale to trzeba umieć szczubić. Ale on się tak wysypie teraz, ta hejsta. Oj, widzowie, ma tylko 2 karty. Może się nie skręcić za szybko, co? Wszyscy na streamie ręce do modlitwy. Rączki razem i jedziemy. I hop, mamy las kolejny. Sakura całkiem dobry top deck. Dobry tempo. Jeden z lepszych, dobra. Kolejna Sakurka. Nie ma robi takiego wrażenia, tak szczerze, ponieważ ale może być potworem w przyszłości do poświęcenia. To może mieć jakieś tam znaczenie. Właśnie, Więc skoro i możemy tak zagrać sobie Many Partings. Ja możemy zagrać wszystko, tak? Możemy zagrać Forest. Wstawić w stół. właśnie miałem mówić, że Zagrać Many Partings po to jest nasze bagno. dodatkowe ciało, żeby jednak ten Balustrade Spy w przypadku, jeżeli jakimś cudem te ściany grają removalem, no to jest jakiś By nie out. przegrać z dupy, więc zobaczymy co wyjdzie. Coś słyszę takie tyrkanie? Takie tyr. Tutor po. Może z mojego komputera, ale Może nie tak jest być. to pewne. Dobra, mamy 10 widzów. What? Już 11, bo wszedłem. A tylko za dużo. Dzień dobry widzowie, witam Fraków, witam Ludrox, Radmir. Czemu Spy nie został na łapie? Tak, bo powiedziałeś, że większa szansa jest na dobranie ląda, po czym odrzuciłeś tego spaja. To tak właśnie minęliśmy to troszeczkę. To jest prawda. Nie powinno się to wydarzyć raczej, ale tak bywa, co zrobisz. O, ale niestety przeciwnie kombo. To jest koniec prawdopodobnie. No, zobaczymy. Chociaż Lead the Stampede, to może nie być jeszcze koniec. Tak kolega ambitnie. Tak, ale to pokazuje, że skill issue dotyczy graczy na każdym Turtuk. poziomie.
Okej. No i mamy szansę, widzowie, bo przeciwnik nie ma komba jeszcze całego. A nie, bo może wrócić. Nie. Nie jest okej chyba, tak? Musisz czubić znowu. No jeżeli nie ma na ręce, Nie ma. to Miał nie 5 ma. kart, dobrał 5 z tego, z leada, W takim razie więc nie. wiemy co ma. Pytanie, czy jakoś nie umrzemy od ataku ścianami? Może nie. Ale dobra. To jest dosyć zabawne, bo pamiętam, że mówiłem, aby zostawić Spaja. No i się nie udało. Franek też słyszy trykanie, ale to tylko Sodek tryka oponentów. Tak jest. Miłe. A czy przeciwnik sam się bardziej tryka niż ja jego. Wiesz, wiem o co chodzi, prawda? Co to było? No dobra, masz dużo potworów, fajnie. O, atak. Dobra, to ja przyjmuję. No to mamy 10 tur, zanim 2 I Quiriony to nas do dojadą. modlitwy, widzowie. Prawie. Manik Vandal niszczy coś, ale chyba. Ale mogę tego hejstową zniszczyć, tak? Ale to Tak już daje jest, hejsta. aczkolwiek to już tak. Po obiedzie. Ale jest to potwór w stole. Także zagrajmy. Co zniszczymy? Jak to zniszczę, to może to rippingiem podnieść później, Tak więc nie jest, chcemy. dokładnie. To co zniszczymy? Pan Hojny End do śmieci idzie. Ajaj, widzowie, jak się, no nie dało się dobrać tego. Co teraz ważne, mamy na tyle dużo potworów, że jak dobierzemy Rambla i znajdziemy Spaja, to wygrywamy w tej samej turze. Co jest fajne. Przeciwnik robi nic, ok. Tu moglibyśmy na Fudo poświęcić, ale po co? O, Jesteśmy razem z przeciwnikiem wszyscy w top deck mode. Zobaczymy, kto ma więcej autów. Ja chyba mam więcej, ja nie wiem. Oj, dobra, trzeba było. Chociaż nie, dobra, atakowanie Generusentem na ten board nie wydaje się najlepszą strategią. O, Song nie robi nic. Świetny, ale tak się dobrze bawię, widzowie. Wyobraźcie sobie, co by było, gdybym miał tego Spaja na ręce. Chyba Tak, jakoś tak, by się udało. dostaliśmy O, chyba przegrywamy. przypomnienie, że Masked Vandal exiluje, wobec czego Ripping i tak nie działał, więc można było Prawda. Shibul Sentinela Trzeba było. wrzucić. No dobra, masz combo. Masz Mamy manę. Infinite Many. Pytanie, czy mamy payoff? Na razie nie widzę w stole. No dobra. Ty masz tutora, kolego. Oj, oj. Także możemy policzyć w międzyczasie, ile my mamy autów. Możemy dobrać 4 spaje w takiej No, 4 sytuacji. Rumble, co znajdują Spaja. To mamy I 8. możemy znaleźć jeszcze tutora, ale on to dopiero w następnym turze nam daje. A nie, bo jak poświęcimy Sakury, to dostaniemy więcej many, więc możemy faktycznie coś tam poszmącić. Poświęcimy obie Potrzebujemy Sakury. lokalnego specjalisty od ścian, żeby powiedział, ile oponent ma autów. I czy Coś tam kręci tak kręci te dla many. fana, że licząc na to, że się poddamy, czy faktycznie stopdekował? Nie wiem, no, coś ma. Coś się dzieje. No jest drift. Drift, co znajduje? Rippinga. Rippinga po 2 drifty. Daliśmy fory, no. I oponent Niedobranie, Invokera. A dobra, inna sprawa, że zmuliganowaliśmy do 3. No to jest szansa na Tak, takie zdarzenie jest niewielka. A, Szczuba i tak nic nie szło. Więc łatwo. Dobra. Widzowie. Gramy sobie na ściany. Jak ściany, to Snuff-Out. Co mogą mieć ściany w sideboardzie dziwnego? mogą mieć teoretycznie hydroblasty na twoje pyroblasty, jeżeli się spodziewają Nie, to tego, na że pewno nie fejdujesz, wkładam. żeby kontrować. Problem jest taki, że ja bym nawet chciał je włożyć, ale to sprawia, że muszę włożyć górę i wtedy jestem dużo wolniejszy. A jednak ten matchup wygrywa się na te 4 combo. Najczęściej. Więc wyjmiemy Mask Vandale, bo są średnie. Wkładamy na fauty. Pytanie, czy chcemy Pilfer Duress? To potencjalnie, jeżeli jesteś w stanie zagrać T1, T2, wyłącza. Może Tak, wyłączyć jestem na kombo. play, więc to jakoś to się spina. I wyjmiemy sobie co? Wyjmiemy sobie... Pytanie, czy Wood Elfsy nie są za drogie w takim razie. Dodaliśmy Niby dla fana, tak, ale ale dają szansę na te 4 w teorii. A i to co ważne, Dimir Houseguard jest w stanie stutorować się po Snafauta, bo też kosztuje 4. Więc fajna, mała interakcja. Babla zostawimy. Killer Petra of the Glade się fajny. nie boimy, raczej nie będzie miał life gainu, a przynajmniej nie takiego, żeby nas to bolało. Różnie to bywa. Dobra, trolla utniemy, bo go nie lubię.
I może jednego Rambla, bo wkładamy 3 czary. 4, nawet 5 czarów, więc będzie gorzej łapał. W międzyczasie pytanie, a już wszystkie landy nie wyszły odnośnie Sakury. Ten komentarz odnośnie Sakury to było to, że to jest po prostu ciało w stole też do poświęcenia potem pod flashback z Dead Returna. No to lecimy, widzowie. No niestety nie udało się znaleźć ląda, ale tu już mamy rzeczy. Jest land i jest land grant i zasadniczo mamy wszystko. No trzeba tylko Poza tym, dobrać że Lot śruba, of tak? Giants musi iść na dół. No to właśnie dobrze, że idzie na dół, bo nie chcemy Tak go. jest. Więc aktywnie nam to pomaga. Co ważne, mamy już tutaj 3 foresty, więc to nam szuka bagien, więc mamy wszystko znalezione, robimy tak. Mam tendencję, aby pokazywać rękę szybciej niż później, bo nie chcę dawać więcej informacji przeciwnikowi i to poprawia moje top decki, że nie top decze góry, tylko może spaja. Teraz pytanie, czy gramy Babla, czy teraz gramy Enta? Jeśli zagram Babla, to co? No to gówno w sumie. Na pewno End odrzuca ten jeden top deck, którego nie chcemy, bo naturalny draw Tak, to foresta chyba prawda. nie A jest zbyt będziemy mieli dobry. później chyba czas na zagranie tego. Dobra, to sobie puścimy. To znajdziemy sobie las. Na minus rzeczy, nie, nawet jak dobierzemy tego transmutera, to nie będziemy w stanie transmutować w trzeciej i wygrać w czwartej, bo teraz dokładamy drugiego foresta. Na minus. Dures. Dures jest intrygujący, tylko trochę za późno. Chyba że dołoży ścianę menową najpierw. To się wyrobimy jeszcze. Skórka, sakurka. Pas. Teraz pytanie, czy oponent będzie wolał zagrać ścianę, czy szybciutko lead the stampede, Dobierać. tudzież No, winding ciekawe co wave. ma. Jakby idealny dla niego draw to jest Axbane. O, to jest chyba idealny draw, tak szczerze. Cóż, Manka. nadal możemy z Duresa znaleźć, jeżeli nie ma Transmutera, nie ma Drift of Phantasms, tylko po prostu ma O, no niestety. Thranduil, to jest to do wyciągnięcia. A dobra, coś tam będziemy klikać guziki jakoś później. Albo nie, różnie to bywa. Kurczę. Niestety Shield Wall Sentinel jest tutorem po Drift of Phantasms, oponent ma już Axbane'a na ręce, więc jest gotowy do zasemblowania tego komba. No cóż, my gramy rzeczy, bo tak nam się układa wszystko. Musimy po prostu dobrać Dimir Houseguarda oczywiście, czyli mamy to koło na 5, ale na 5 to trochę wolno. Nie miał ląda. To sprawia, że on teraz dłużej będzie się setupował. Możemy też mieć szansę na po prostu szczubienie spaja. Trzeba chyba to próbować robić później. Więc gramy tak, znajdziemy bagno. Może To jest ważne, bo maksymalnie utrudnić grę i tego Duresa tak czy siak rzucić, skoro tak, mamy wiadomo, no, manę. teraz mamy w curve to, bo później nie mamy 2 czarnych, tak? Więc to jest ważne. Mister Dures co znajdzie? O, Rippinga znalazł. To jest, on będzie miał, tu ma manę, a tu znajdzie payoffa, tak? Ale ile musi mieć ścian, aby to zadziałało? Z Galvanic Alchemistą musi mieć 4 ściany łącznie w stole. To jest szansa, że się zatnie, bo teraz zagra tylko jedną. Jest szansa, że się wyrobimy, widzowie. Bo ty masz takie. I co tam jeszcze miałeś ciekawego? Jakieś 5 kart. O nie. O nie, widzowie. Oj, 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 oj. Aha. Dobra. Zaczęły się kłopoty, ale Battlement nadal daje tylko 2 mana. No dobrze, spróbujmy dobrać chyba tego, tak? Gnoja. Tak, jak dobierzemy spaja, to wygramy. No spróbujmy. Co, jeszcze możemy snafauta dobrać z rzeczy ważnych. Niestety end. No to co, do modlitwy, tak? Ma 2 ściany. Pytanie, czy to już może deterministycznie zrobić, jeżeli wstawi Axbane'a, Axbane daje 3 mana, Battlement I daje zagram sobie 3 tak, aby mana. mieć fooda dla widza. To dla combo. Zawsze plus 1 potwór. No, masz coś, kolego? To się kręci. Quirion odtapowuje. Wydaje mi się, że oponent się kręci.
Niestety. Zobaczymy. Trzymany. No też mi się tak wydaje. Niestety mieliśmy troszkę mało laka w tych grach. No, masz hasta, fajnie. Wiesz, jakby tego nie szczubił, to by Tak, poszło. to by była zdecydowanie szansa walki. No, jakbym ja nie odłożył spaja, bo mu do 3 i bym To tam nie, dobierał, jak Champion dobierałem, niestety to ma też by poszło. tak 4 No, ale defendery. Street Post na VT nie był autem. No był, tylko to nas nie doprowadza do wygranej, a on ma dużo kart na ręce, tak? I ma tutora, więc on sobie jakoś poradzi z naszym snafautem, a my musielibyśmy wtedy szczubić jednego z 7 spajów i jeden to w ogóle byłby gigawolny, tak? Więc, no, ale to jeśli ktoś to policzył, że faktycznie to był już deterministyczny kill, to może trzeba było iść po snafauta i próbować na laku lecieć. No, także my tutaj w trybie hobbystów gramy niestety. No widzicie, nie miał znaczenia. Pytanie, czy Snafał w Drawbridge'a wtedy nie byłby playem? Żeby chociaż kupić dodatkową turę. Tak, ale no, znowu, takie palcem po wodzie wszystko pisane. Ajaj. Dobra, nie chcę nam się na to patrzeć. Sentinela Dobra. oponent wyszukuje Drift of Phantasms i mamy powtórkę z rozrywki z No to pierwszego mamy meczu powtórkę niestety. rozrywki. Ajaj, co było na czubie? Landgrant i nic. No cóż, tak się zdarza. Mój Excel trzeba otworzyć. Do tabelki, no niestety, Mulligan No do mul do 3 3, G1 był jakiś dramat, tak? W sensie, jakby bym też tam mógł, ale znowu to takie odkładanie na zasadzie, że może się wszystko dobierze z czuba. No akurat się dobrało, ta druga połówka. No ale no wiesz. Na Wall jestem 0,3 obecnie. Tak, wydaje mi się, że Dobrze. kręcą się szybciej od ciebie, jeżeli chodzi o goldfishing taki zwykły. No jest Szybciej to upadają do prawda pasjansa. i No ale nic, nie przejmujemy się. Mamy jeszcze 4 mecze do rozegrania. ja ogólnie rozważam drop I i od walka o nowa. trophy znowu. Meczyk był szybki, więc na szczęście nie mamy tutaj problemu z czasem. Więc jeżeli chcesz, ja ci nie odmówię tego prawa dzisiaj. Dobra, to dropuję. W takim razie dzisiaj widzowie macie niepowtarzalną okazję 6 meczy w jednym treningu z Sensejem. Tego jeszcze nie było. Tego jeszcze nie grali. Dla widzów, wszystko dla Absolutna widzów. nowość. Wszystko dla fanów. Zaczynamy ligę, jesteśmy 0-0. Cały czas do zrobienia pierwsze 5-0. Czy mogę cofnąć tamten wynik, że jakbym go nie wpisywać do tabelki, czy nie? To już twoja tabelka. W Kurczę. naszej tabelce nie jesteś nawet w lidze. Dobra. Jeszcze. By nie sparował znowu z Wolgajem. Ajaj, no tak mi smuteczek w sercu teraz ten gra. Dobra, gramy. Wygrałem przed kostką, widzowie. Mamy Woodinio, mamy No Petala. i dalej Mulligan. I Dlaczego dalej nie? Mulligan, bo nie ma No za 1 mana, oczywiście. żeby wyszukać landa. No, tu mamy gówno. Dalej mamy jednego ląda tylko, więc fajnie. No co to jest? No, dzień Świstaka Gaming się szykuje znowu. Mul do 4. Dobra, to już kipujemy. Odłożymy sobie Śmierdzącego trolla. tak. A kipnę. I mamy 4 lądy i do modlitwy, tak? No. Coś to robi, no, w teorii. Dobra, hop. Hop. Znajdziemy las. To był argument. Ale dobra, i tak byśmy to szaflowali. Dobra, znajdziemy las. Znajdziemy bagno. Wstawimy fooda. I co? I graj przeciwniku. Może tym razem nie będziemy grali na kombo szybsze od nas. Może? No, Jest jeszcze niebiesko. deszczu pod rynnę, widzowie. Nie! Nie, nie. No cóż, oponent nie skręci się szybciej od nas, to na pewno.
Dobra, ale mamy Wood Elfy, co nam nic nie znajdą. Fajnie. Nie, znajdą. Dobra. Znajdą nam 5. land. Dobra, czyli to musimy teraz Foresta mieć, tak? Forest card. To znajdujemy bagno, dokrywamy to i pas. Istnieje świat, w którym oponent nie ma żadnej kontry, żadnej spellstaterki na ręce. Po prostu to Spellstater to robimy. tam nic, to nie ma znaczenia. Counter spell jest ważny. Bo Spellstater potrzebuje wielu wróżek, aby zacząć coś robić. No, masz ninja oczywiście. Ninja of the power teraz. O, nie. O dziwo. Miło. Nie tym razem. Wróżka numer 2. Wróżka, no to teraz Spellstater jest problematyczny, bo na Dures nie rusza. No ale co, ja nie z tych, co grają wokół rzeczy, prawda? Wood Elves. Proszę bardzo. Tak, może jeszcze nie wie. Może jeszcze się nie spotkał z tym deckiem, może nie ma pojęcia. He might be clueless. Ale I może cię znowu, wytapuje. mul do 4, no to nie jest najlepsza sytuacja na takie A czy takie prowadzisz statystyki właśnie tego, jak często się muliganujesz? Zadziwiająco rzadko. Co to jest, przepraszam? Co to za atak? Co to jest? No oczywiście ninja za 1, bo jak inaczej. Dobra, sobie drugiego. Dawaj. Nie. Dobra. Istnieje też E, oczywiście szansa na to, że oponent jest niepełnosprytny. No, nie ma co jak nie atakować ogólnie. Podoba mi się ta strategia. No, atak Snowblocks. Najlepsza. Balustrade spy. No i mamy w piąty combo, tylko problem jest taki, że jak dobierzemy Duresa, to może się coś uda. Też nie chcę Wood-Elfsów poświęcać, chociaż nie, mogę zablokować, jak zaatakuję ninją, bo i tak mam 3, chociaż wtedy snap będzie problematyczny. Pytanie od widowni. Dlaczego 5 landów, a nie 4? Bo potrzebujesz Balustrade Spy plus jedną czarną, aby Dreska i zombie zagrać, albo Songa. Atakuj? Co ty gadasz? Chłopejsz. O. Co, puszczamy chyba, co? Liczymy, że ma tylko snapa. Niestety trzeba mu tę ekstra kartę dać, ale trudno. Właśnie, czy w tej sytuacji jednak blok Wood-Elfsami nie pomaga nam, bo oddajemy oponentowi 1 draw mniej? Ale dajemy mu 4 auty więcej, wiesz? Okay. I wtedy snap też wygrywa. Bo nam nie daje 3 potworów pod Dread Returna i przegrywamy. Bo się zmienimy cali. O, no i widzisz, i tak umarł w blokach. Więc wybitnie zagrałem, się okazuje. Dobra, widzowie, lecimy z tematem. Landgrant, no nieźle. No i tak, moglibyśmy czekać dłużej, ale nam to nic nie da, więc ładujemy spaja i myślimy, co się dalej wydarzy. Czy jeszcze Myślę, bejcik tak. lotu z petalem? Dobra, możemy. Chociaż... Dobra, robimy bejcik, go zapytałem. Masz coś, hopie? Nie masz. No to patrz, jak idzie, hop. I myk, taki spaj piękny. I teraz tak, gracz niemyślący, tak jak mój przeciwnik, kontruje tutaj spaja. Gracz myślący skontrolowałby Dread Returna i bym przegrał tę grę. A tak to chociaż mam małcik i mogę się oszukiwać, że coś kiedykolwiek zrobię i osiągnę. Może to była jedyna spellstaterka i jedyna kontra na ręce oponenta i nie ma żadnego ninja, żeby wrócić tę spellstaterkę, albo po Na prostu tego pewno nie nie ma zrobi. ninja. Na pewno nie ma ninja. 100%. Na pewno nie ma ninja. No widzicie, nie ma. I nie ma jednej z 7 innych kontr. Na pewno nie ma. 100%. A my mamy spaja szczuba i Oponent dobrał tylko wygrywamy. 17 kart z deku. No, to co to jest? Jedną z 8, my widzieliśmy 2 z 8, to jedno strukturowaliśmy. No weź tam, o nie, widzowie. A my mamy Rambla, dobra. Tutaj nie chcę sztucznie nabijać. Tak, ale mamy spaja, widzowie, jest Spaja, szansa. Drugi strzał. Drugi strzał. Jedziemy. Czy z lotu No z dobra. petala w takim razie, czy z Eldrazi Spawna? Czy to Z robi petala jakąkolwiek zrobię. różnicę? Robi nam, bo 2 snapy, zagramy wokół sobie 2 snapów, jakby miał.
O nie, dobra, to było głupie, bo nie mamy teraz czarnej, aby zombiaka wrócić, więc wyszło na to samo. Tak, Masz ale kontrę? mamy food token, No no miałeś niestety. oczywiście, fajnie było. To już tak się przegrywa. Jakbym może nie zmienił do 4, to by było inaczej. A tak to jest ten. No i teraz pytanie. Jaka jest szansa na Redika? No niewielka, to wyjmujemy. Dołożymy sobie Duresa, dołożymy sobie nasze blaściki fajne i górę. Zetniemy jednego petala, ponieważ jak dokładamy górę i musimy znaleźć więcej lądów, to musimy się bardziej opierać na lądoszukaczach. Ten Wood Elf zatrzymany to trochę dużo, to aut, aczkolwiek rampi. Ojoj, no to jest jakiś argument, tak szczerze. I szuka Foresta. Nie to co trollowka z Doom. No, to trolla wyrzućmy dla widza. I coś jeszcze trzeba ściąć. On nie ma remowalu, ten gatekeeper taki smutny siedzi. A może nie, bo on szuka góry. Eee, No to teraz myślę, czy albo Rumble, albo Dimir Houseguard. I po prostu zakładamy, że dobierzemy tego jednego 7, bo gra będzie dłuższa. I najczęściej to jest walka o jednego, a nie walka o kolejne. Rozumiem, że plan jest taki, żeby zacząć combo z Open Pyroblastem. Tak, Tak. żeby No i po on drodze nie coś mógł. tam go jeszcze przyszmącić duresikiem. Dobra, Rambla zetniemy, bo i to użyliśmy dużo czarów, to nie będzie tak skuteczne. Dobra, ta ręka jest Są landy, niezła, są spele, których potrzebujemy. to prawda. No i teraz Niestety tak, jest też zombie, ale zombie przeżyjemy. tragiczny nie jest, bo blokuje ninja przynajmniej. Oponent muli do 5, czyli szczęście się odwraca. No i teraz tak, ja chyba zagram Many Partings od razu po górę, bo aby przypadkiem nie dostał Spell Piercer to, bo ta góra jest dość ważna. Aczkolwiek wtedy nie będę miał many na Duresa, więc no tak to bywa w życiu, niestety. No Ale też ale swampów mamy trochę więcej w deku niż gór. to prawda i mamy bagno szukaczy też. Że po prostu dodatnie plusujemy. Jak to mówią. Jest też z drugiej strony argument, że mamy transmuterów, więc fajnie by było znaleźć wcześniej. Ale jesteśmy trochę na łasce top decka, jak to zawsze w życiu. Najlepsza wróżka, według niektórych. Pozwala kipować one-landery. No, top bottom. 100% był under. Mamy Duresik, klasa. Dobra, Rumblerskiego zagrywamy. Bagno. No weźmy bagno. Bo mógłbym skórkę za kurkę brać, ale to jest trochę riski. A tak to sobie weźmiemy bagno. I w następnej mamy Red Elemental Blast w jego ninja. Zobaczymy co zagra też, bo nie jest takie oczywiste. Tutaj też mógł być argument taki, żeby wziąć Sakurę, że i tak mamy 5 landów w deku poza tym swampem, więc można było... Tylko pamiętaj, Wtedy że masz jeśli, mniej czarnych źródeł. pamiętaj, że jeśli potrzebujemy... Tak, do transmuta potrzeba 2 czarnych. tak, mana. dobra. No i teraz sobie zagramy tego zombiaka. Zombiak będzie trzymał Ninja za ryjec. I chyba będę trzymał Red Elemental Blasta, gdyby chciał coś zrobić z tym zombiakiem, tak? I później zagramy sobie End Partings i tam będziemy jakoś kombinować. Tak, jest to jakiś pomysł. No a potem co? Duresy po drodze jakieś. I się może doczłapiemy, no. Jak nie zaatakuje, to wtedy szukamy Entem. Po las. Fairy Seer, dobra. Pozdrawiam Czacza również. Tak. Czacza pisał, że 3. runda dopiero z 5. Of One Mind. No dobra, dobrałeś. Teraz będzie dobry moment na Duresy, bo spell Satyry nie złapią. Of One Mind. Dobra. Bez Dużo ataku. kart na ręce oponenta, miejmy nadzieję, że większość to landy. No właśnie, Może go paradoksalnie pokarało. to ja bym chyba chciał, to były potwory, a nie lądy. Bo lądy tworzą pewne problemy w przyszłości. Dobra, no i teraz jesteśmy na etapie jak zawsze, czyli do modlitwy, że szczubimy. Many Partings. Niezły draw, o dziwo.
ponieważ możemy, to jest 6 tutor Polonda. No i teraz co? Ładujemy chyba wszystko w cymbał. Zagram sobie, może zagramy najpierw Duresa, po Tak, to informację. potem możemy podjąć decyzję, czy Forest, czy Swamp. Dokładnie tak. No i widzicie, tutaj wychodzi. No niestety nam zninjuje. Ale to jest taki sprytny ninja, bo on będzie atak Fairy Seerem robił. I... Chociaż nie, chyba lepiej po prostu, jak on ma tak mało kontr. To tak. Dobra, teraz decyzja. Bo możemy... On będzie atak, podmieni, będzie trzymał sprestaterę. To my możemy spróbować zniszczyć, on sprestateruje. Dobiera kartę, ale się wytapuje, ale my nie mamy Balustrade Spy, aby to pokarać, tak? Więc... Więc chyba jednak tak, zagramy się na spokojnie i chyba będziemy trzymać tego reba. Plus też jednak spellstaterka sama nas nie boli pojedyncza z jednym Fairy Seerem. Tak, nie stopuje komba, to prawda. Chłopca agresywnie leci. Top deki roku. Dobra. Co chłop leci? No to widzowie, to jest zagranie życia. Ach, co? Radosny tap out. No dobrze, co zrobisz? No. I No, może teraz nam się uda dobrać Balustrade Spy wygrać. Widzowie, znowu rączki do modlitwy. No niestety. Nie pykło. Trzymam tego Duresa na combo turę. I tu już będziemy raczej blokować. Tu możemy też szczampić ewentualnie. Argumentem jest zniszczenie tutaj. Bo on ma jeszcze jedną wróżkę na łapie, tak? Więc w teorii... Wiemy o Fairy Seer i Spellsetter Sprite. Ja czuję, że muszę kupić więcej czasu w tej grze. I też jeśli dobierzemy blasty w przyszłości, to mam tylko jedno czerwone źródło, więc nie chcemy się zbytnio zczołkować na nim. Przynajmniej do czasu dobrania Lotus Petala, ale nie chcemy już dobierać Lotus Petali, chcemy combo. Dokładnie tak. Enta nie lepiej było wystawić. No na tamtym etapie chcieliśmy lądy. Ale może rzeczywiście ten end tutaj był jakiś OP strasznie. No widzicie, jaki łopatologiczny deka, ile ma decyzji po drodze. I głupich. Ale dobra, kolejnego Frisira, czyli no insta punish za moje próba bycia fajnym. Niestety Spellsetterka już znowu kontruje, No, ale może się wtapuje na Durasa. ale proszę bardzo, widzowie. Co robi z takim kolegą? I tak się dobiera. Po prostu najważniejsza umiejętność w Magicu to umiejętność dobierania. Dokładnie tak. Dobra, zobaczmy, co teraz się wydarzy. Czyli co, jedyne co muszę zrobić, to dobrać więcej jentów i wygrywamy tę grę, tak? Na Ogólnie nagro też istnieje. paradoksalnie właśnie na wróżki najczęściej wygrywam w ten sposób. Jak wygrywam, to właśnie coś tam O, Wood Elfsik, klasa. Sama w sobie. To co, atakuj zombiakiem? Atak zombiakiem jest taki głupi, tak szczerze. Znaczy jest. Atak zombiakiem. Nim się z wróżką. To wtedy nie kontruje. Jest to jakiś argument, tak szczerze. Ha, puszcza. 2 damage za darmo. Dobra, to sobie zagramy takiego. Informacja dla streama, deck nie jest wgrany do bota. Chętnych do przejrzenia listy zapraszamy później na zapis na YouTubie, który pojawi się zapewne w niedzielę, ale to zależy od Prospera. Ale fajna gra nam się szykuje.
Pyrodoblaścik, dobra, fajnie. Czy mamy Nie kontrę na najgorszy top Spellstatera? deck. To co? To atak. Puu. Czekamy na jeden z autów pod combo. Mhm. Pan ma już tyle landów, że teraz chyba wolimy, żeby dobierał landy. To prawda, dobra, kolejna wróżka. No, teraz to żałuję, że nie ma tego enta. Ten drugi ent to by dzielił i rządził w tym bordzie. Oj, oj, co tu się dzieje? Co to jest za atak, widzowie? Na ninja chyba, co? To robimy tak. Bo nam dają. Te ninja. Snap! Snap. Wow. To przecież zawsze piękny snap. Czemu nie mojego genta nie kontrolować później? Nie mam pojęcia. O, i ninja. No tylko Woodels go trzyma później za ryjec, to teraz to chyba nie obchodzi za bardzo, tak szczerze. Pojedynczy Dobrą draw. kartę. No ale cóż, to tyle. Na pewno kiedyś dobierzemy, co? O, i teraz chłop się tak trochę wytapował. Trochę coś tam się szmąci. Pewnie ma wejść z saterkiem, nie ma wątpliwości. Ale może coś tam się uda w końcu. O! Teraz nie ma dwóch spasaterek. Oponent powoli się wytapowuje. Dobra. To jest jakiś tam plan. On dwie na bottom dał. Co jeszcze? I uwaga. No widzowie, potrzebuję waszej pomocy. Dmuchamy w telewizory. 3, 2, 1. Kurwa. Nie no, Jest dramat. niestety Lotus Petal. No dramat widzowie. Co? No gówno, chyba nic nie robimy, co? Szczerze. No niestety. Powietrze trzymamy Generusentem, dół trzymamy resztą. Mamy nadzieję, że Że się doczłapiemy jakoś, co? kiedyś dojdzie. Kiedyś dobierzemy. O nie. O nie. O Zaczynają się nie. kłopoty. Najmana. Dobra, trudno. Mamy foody, nie Ale żyjemy. to jest szansa na to, że oponent na przykład teraz zagra dużo ninja, wytapuje się kompletnie. Nie, myślę, że on by Zczubimy jakby tego grał spaja. ninja, to by atakował poprzedni bardziej agresywnie. Ja myślę, że to jest po prostu kwestia, że teraz będzie tam coś tam siorbał ten damage, tak? Tylko latakami zaatakuje. Te 4. Co ty gadasz? Co ty dupisz, Wow. chłopejszy? No dobra, atak Alpha wszystkim. Strike. Nie, ja raczej szanuję. To jest jakiś pomysł, tylko ja tu Oponent chce resetuję domykać chyba już tę board. grę. Sezję woda, a czemu nie? Tak, dla widza. Aby sobie nie myślał, że spadnę za nisko. Jakby nie co, Jeszcze go oberwę za przyciągnąć 5, ale portalem. potem trzymam, no i co? Jakoś to pójdzie. O, widzowie, mamy to. To teraz tak. Chyba próba. Duresso. Chłop spelsta Terro. My Pyroblasto, on znowu spelsta Terro. I się z niego śmiejemy, zagrywamy Spaja. Taki plan jest. Duresso. Albo Duresso, on pokaże nam 2 spelstatery i tak się będziemy śmiać. O! Pyroblasto. Czy to jest ta tura? Czy to jest ten Czekaj, dzień? how about not Pyroblasto? How about my Spy and Pyroblasto? Dobra, teraz pomyślmy, czy my przegrywamy od Spell Pierce'a. Jeśli to się wydarzy. Mamy Lotus Petala, więc trzeba by liczyć No spokojnie, ale to tak. dodatkową... Zagramy czerwonego na Pyro. Mamy Spaja, mamy Kota. Dobra, chyba jest ok, tak? Wygląda na to, że możemy pozwolić zresolwować tej spellstaterce. No możemy, dobra. No złapałeś nas, chłopie, masz nas. Bo chodzi o to, że ten spawn nagle może być poświęcony. To jest Tak. kluczowe, Dzięki widzowie. Foodowi i dzięki familiarowi w deku, który zmartwychwstanie i niczym bohater pozwoli nam skastować kluczowy spell. I powiększę go, bo jest to
kluczowy moment tej gry. Uwaga. Prestater. Aha, ja patrzę jak cię. Jakby puścił, to bym przegrał, a czy nie mógł wygrać. To prawda. No ale cóż. I Dlatego analizujemy nie tylko nasze auty, ale też auty oponenta. Czy oponent poddaje i przejdziemy do G3? Nie. Nie Każda poddaje, biblioteka. będziemy Nie, musieli to mu ja pokazać. zatrzymuję. No i co? Tak się ktoś śmiał z tego zombiaka, on przytrzymał ninja jak głupi. Ogólnie wróżki to jest taki nieprzyjemny matchup, że tam trzeba rzeczy robić, ale na przykład w porównaniu do terrora, to te moje potwory coś faktycznie robią. Dziwo. 23 potwory, ma 16 życia, łatwo. To co? Gdzie jest kot? Jest Red kot. Return. A, chcesz No, jeszcze tak kota? sobie dla widza. Food jest potem wrócić kota, wracamy kota, kot trigger. No i co? Dread Return w Gianta, poświęcamy nasze potwory. I oponent za 24 przyjmuje. Za 25 nawet. Nie, 24, bo... 24, bo Lotlef widzisz ucieka. tutaj Grałem Mister Dredgem, ja wiem. Mr. Crossbow odrobił pracę domową. Dobra, wygraliśmy. Widzowie, pierwsza gra, mała gra wygrana. Ja się czuję Mamy to. niesamowicie. Dobra, coś zmieniamy na draw? Te Udelsy trochę śmierdzą, tak trzeba szczerze powiedzieć. Cóż, Pilfer wyciąga spellstaterkę. No to prawda, ale kosztuje 2 many, więc trzeba zagrać wcześniej. A mamy już 5 pyroblastów na spellstaterkę. Dobra. Zwycięskiego składu Z się nie zmienia. newsów, snafauty w Ninja też są Nie, rzeczą. już mam za dużo kart włożonych, wiesz? Już mam 9 kart interakcji, Nie plus rozwadniamy dodatkowego komba, ląda, rozumiem. więc trzeba... Troll dobry agroplan. No jest to jakiś argument, tak szczerze. No, Troll w przeciwieństwie do Generosenta niestety nie trzyma góry, Ale ładnie atakuje. ale ładnie atakuje. No to możemy to i co wyjąć? No to może te Udelpsy w takim razie. Dobra. Ale jak dobiorę trolla mając 2 słampy, to Radmir płaci 2 zł na wybrane schronisko, bo nas pokusił do tego. No i prawie. No, one land away from perfection. Czy możemy kipnąć chociaż 6 kart, chociaż raz? Jest land grant. Jest piąteczka, jest szukanie. Familiar odłożymy i odłożymy sobie Duresik. Kurde, problem jest taki, że nie mam czerwonej. Jest tak ryzykownie. A ten Dures też nic nie robi, tak szczerze. No ale kiedyś może zacząć coś robić. No. No i teraz pytanie, co się bardziej przyda? Czy 2 pyroblasty w 2 tury? Jednak Dures. No, to jest bardziej. Jak masz do wyboru karty, co możesz zagrać z ręki i karty, których nie możesz zagrać, to rachunek jest prosty. No teraz obym tylko Spell Pierce, nie co tego Land Granta, bo się popłaczę. No cap. Uff, dobra. Nie Mamy ma to. Days w formacie na szczęście. Tak, chociaż niektórzy No chcieli i to odblokować. pięknie. Land Grancik, 2 pyroblasty na łapie, które nie do zagrania. Co może się nie udać? No, w sumie dużo rzeczy. Oj, Bez dużego ninja przynajmniej. oj, to prawda, ale mały też będzie dobry na ten board niestety. Czy na board, na moje gówno na ręce. No i niestety retrigger miscreantki, więc oponent będzie dobierał. Może Nie karta, ale będzie. dobra, nie Zero ma. ninja. Tobie nie ma. Ja myślę, że tutaj sobie Duresika zagram, abym bo Dures jest smutny, bo dostaje spessaterem i jest takie mech strasznie uczucie. A tutaj jak tak, to No, gram jeszcze w też w ogóle. szczególności jak jest z backupem. No, jak backup Dures. Interakcji mamy dostatek. Interakcji ci u nas dostatek, ale i te przyjmę na Force Spike'ach w grach. Coś się dzieje. Oponent
Prawie nas miał. Prawie No, nas miał. Gdyby tylko no nie trochę zagrał tej tak, miscreantki. dobra. No to co? Ale ma Spellstatera też, dobra. Counterspell do piachu i czekamy. Force Spike. Kto był Spellpierce, ten był wytrykany, widzowie. Dobra, masz I tak ninja to czy właśnie nie? wygląda w tej mecie postbanowej. Ludzie próbują takich crazy rzeczy jak Force Spike'i. Już wcześniej niestety próbowali. Niestety tak. Dobra. O, Radomir sugerował, żeby trzymać jednak tego ta. Nie no, musimy land drop zrobić, niestety. A tutaj nawet gdy bierzemy Sakurę, to chcę mieć te ekstramanę. No zombiak to jest przecież taki stwór. Tak będzie trzymał. Ja myślę, że O, możemy przejść do agroplanu. Oponent ma tylko 2 powera w stole, my też. to prawda. Bierzemy coś jeszcze i dotrykamy oponenta do zera. Taki plan, no. Ale tak, mul do 5, jak potrzebujesz 6 landów wyciągnąć, no nie najlepszy. Jednak agresywnie, no dobrze. Oponent trzyma nas w napięciu. Jeszcze nie wie, czy będzie atakował oboma miscreant. Jest, mamy to. Mamy to. Jest atak oboma Fairy Miscreant. Powtarzam. Druga wieża upadła. Czy oponent wie, jak przejść do bloków? Nie wiemy. To może Czy być naszym trudne. małtem jest zawał przeciwnika? Być może. Zawsze należy dać oponentowi popełnić błąd i Widzowie! ewentualnie... O nie! O, A! niestety, to się stało. Oponent bardzo próbował dać nam fory swoją startową ręką, ale nie wyszło. Spokojnie, mamy odpowiedź na ninja w postaci zombiaka. To była jedyna karta, którą dobrał oponent z tego ninja. Land grancik, fajnie. To Szkoda co? tego, że trzeba pokazać oponentowi rękę pełną interakcji. No to możemy ją też zapłacić manę, tak szczerze, jak ma tego Force Spike'a. Na to zrobię. Potem go upodlę, dołożę Foresta i zagram Tak jest. Duresa. Ja na przykład zapomniałem o tym, że Landgrant ma w ogóle opcję zagrania go za manę. No widzisz tutaj, dlatego jest tutaj sens, jak to było? Granic z Ja nic sensejem? z sensejem, ty jesteś sensejem, No ty właśnie, więc będziesz nas widzisz, uczył, ile się można jak grać nauczyć. tym Patrz, jaki deckiem. Force Spike leci. Ja mówię, dobra, to ja dopłacę. I on, to nic nie mam, ale cię zrobiłem na szaro. Oponent chyba nie wziął pod uwagę tego, że... Ale jestem fajny, OMG. A jednak wziął. Cóż, Dobra. miałem mówić, że oponent nie wziął pod uwagę, że można go zdiskardować pod hakera, który zaatakuje O drugi nie, metal. widzowie, I tak by poszło. nasz Niestety jest zombie. intruder i nasz plan z blokami ninja powoli Tak upada, bywa, co zrobisz? No. niczym wieże WTC. O, ja miejsce randka dobiera więcej kart, widzowie, problemy. Ile ja mam play pointów jeszcze? Się nie dowiemy. A nie dowiemy się. Dużo. Rozwalam kolejny drop. Dobra, blokujemy. Chyba aż tak długo nie będziemy naszych widzów trzymać. Ty! Udało się, przebiłem. Tak. No nie wymyślił, nie udało się, niestety. Widzowie. Wszechświat daje nam O! wszelkie szanse na to, żeby to zrobić po prostu. I patrzcie, teraz możemy sobie zagrać spaja w przeciwnika i mieć blokera. Właśnie, czy chcemy zagrywać spaja w przeciwnika, czy chcemy jednak siebie pomielić? Nie, bo jak sobie przewinę górę, to mam niekastowalne czary. Chłop, konsternacja. Co tu się dzieje? Wysejdował 2 landy? Pamiętajcie o Force Spike, o tym, co chłop rzucił? Czy o innym? Czy to jest jakiś... A, Bablem na górę. No, w sumie tak. Spellpierce'a też ma, aby nie było wątpliwości. One Mind Ale hejter. zrzuciliśmy. No i co? Do modlitwy, no. Zobaczymy, co tam wyjdzie. Mamy blokerka. Chłop ma nic. Ma tego intrudera w teorii, ale intruder się śmieje
Mają 3 w plecach, spaj. O, sugestia, żeby milować siebie, bo baublem wrócisz przecież tego. No wiadomka. Czy Po ten to je Bubble masz. zostanie skontrolowany w 2,1 czy 7 sekundy przez Sprite'a? Być może. Myślę, że oponent by się nie dał tak zbejtować. Na pewno nie. Pamiętać, jak mówiłem, że gry są szybkie? No cóż. Było pół godziny temu. No. Powoli zaczynamy żałować decyzji. Song. Znany już jako Blank. Dobra, ten song zrobi robotę. Zobaczycie. Dobierzemy sobie Zabierzemy Lotlew Gianta, zagramy Songa, oponent nie skontruje i dokładnie. wytrykamy oponenta. Nie, no do trolla dobierzemy, jest nieblokowalny i zabijamy w 4 O, ataki. 3 nawet. Jak spaja dołożymy. A jak dobierzemy naturalnie górę, to ja się czuję advantage no cap. O, uwaga, co się dzieje? Co tu się dzieje? O, no dobra, to fajne zagranie, fajnie wyszło. Ma 6 kart w ogóle, kiedy to się wydarzyło? trochę spasowaliśmy tych tur. To prawda. No chłopie. No kolejny. To już nieetyczna sytuacja jest. Zawsze mają. Dobra. Mamy, No, ma mamy spellstatera, Morgaina. więc jakby tak na minus trochę zagranie. No ale co? O, Może pójść. No oj, puść. niestety. No puść. No co za łotr, no. No i cóż. Ale to jest spellstaterka mniej w No ręce. dokładnie. Już nie ma counter spella, spellstatera. Jeszcze tylko 6 czwartych kontr. Trzeba zagrać wokół. My musimy dobrać jeszcze 2 lądy. Spaja. O nie, widzowie. Ojojki, ojojki. I znowu kłopoty, niestety. Jakie mamy w ogóle auty w tej sytuacji? Zakładając, że oponent nie ma kontr. No Musimy dobrać 2 lądy. dobrać 2 landy i kolejnego spaja. Chyba najlepszy draw to byłby Generous End, tak szczerze. Gramy Song End i trzymamy board i kupujemy sobie więcej czasu. Dostajemy fooda, więc trochę życia też. Jakieś No, jump ataki dokładnie. niestety nie będą aż tak mocno bolały. Bagno. To Fajnie. jest land. Oponent ma 2, 3, A tak 4, za 5 5, no my powera. przegrywamy niestety w kombacie, bo jesteśmy na 5 i potem może Champ atakować też. Więc niestety, ale zbliżamy się do końca. Jak mulligany to jest straszna rzecz, widzowie. Nie no, tak na poważnie mówiąc, to w tym meczapie to właśnie brak muli, abym miał pewne landdropy. No zresztą widzieliśmy to w G2, tak? Tam chyba nie było żadnego mula. To jest Nie no, inny świat. mówiliśmy do 5? Nie Wtedy? pamiętam. Nie mieliśmy chyba gry bez mulligana. Nie przypomniałem sobie, żebyśmy mieli No grę to bez może tak mulligana. być. A może tylko do 6 było wtedy? Możliwe. Potem trolla dłużyliśmy. No nie, jeszcze ninja. No chłopcu z pestaterki nie wraca. Serwus Po co? bany. Po co z pestaterkę wrócić? No nie ma podstaw. Dzień dobry, banyku. Niestety kłopoty, niestety trudny matchup i niestety nieuczciwa liczba mulliganów. No Absolutnie trochę jestem, nieetyczna. przez wariancję trochę jestem taki wyczarty o podłogę. No chłopie, graj szybciej, no. Dobra, ale jeszcze na widzu zagramy. Lotus Petal, no najlepszy draw w tej sytuacji. No dobra, tak sobie uświadomiłem, że mogę być pierwszą osobą, która zrobi nie 0,5, a 0,6 w Pauper To Dodge'u. prawda, możesz być pierwszą i jedyną nawet wczoraj osobą. Aj. Dobra, To będzie jakiś unikat. Zawsze zadzwonię na coś. chwilę. Idę ogarnąć te Jasne. kopytka. Zaczekamy. W międzyczasie ja po raz kolejny przypomnę, ponieważ mamy teraz więcej osób. Za tydzień Common w Poznaniu. Jeszcze są dostępne bilety. Można kupować na stronie Wilczka. Jeżeli ktoś nie zakupił, ma jeszcze na to chwilę, parę dni. Jeżeli ktoś nie planował wyjazdu, ma jeszcze czas, żeby zaplanować ten wyjazd. Mam nadzieję, że zbierzemy się tłumnie.
Nie wiem niestety, ile osób już zostało zapisanych, ile tych miejsc zostało, ale na pewno bilety jeszcze są dostępne, przynajmniej dzisiaj jeszcze sprawdzałem. Nie wyprzedały się chyba, więc spieszcie się, kupujcie. Potem będzie taka sytuacja, tak jak będzie na przykład, tak jak było z Paupergedonem, że nasz dzisiejszy gość Sodek zaspał, ponieważ był na proturze, no to zrozumiałe, i nie kupił biletu na Paupergedon, trzeba było załatwiać. A na Komona może być ciężej, bo jak się wszystko wyprzeda, no to miejsc jest mniej niż na Paupergedon na pewno. Sodka z nami jeszcze nie ma, Sodek ma już oponenta, mamy nadzieję, że szybko jednak wróci i wybierze, że rozpocznie tę grę, skoro wygrał rzut kostką. Ale na razie kłopoty w kuchni ewidentnie. Niestety nie mamy kamery skierowanej na kuchnię Sodka. O, wrócił, kliknął. Mamy to. Mamy rękę z jednym landem. Nie tylko mamy rękę z jednym landem, ale mamy też Dobra, rękę... otworzyłem chyba Tak, pierwszy raz w landów. życiu kipujemy 7, co nie jest tragiczne. Dobra, lecimy z tematem. Keep. Jeszcze na play jestem. Wreszcie Z mamy wszystko, Akurą. czego potrzeba i nawet Lotlef Giant 1 nie będzie aż tam tak bardzo przeszkadzał. No, mamy Conjure z Wobla, więc Giant na łapie. To nie wyrok. Tak, czy mógłby... Dlaczego? No nie wiemy dlaczego. Wiemy, co trzeba zrobić, aby wygrać. Ogólnie rzecz biorąc, masz właśnie wrzucić Lotle Gianta w grę, jak masz całą bibliotekę w grobie. To jest plan. Dlaczego to wygrywa? Bo Sodek robi tak, żeby wygrywał. Coś No, zrobi. chyba, że nie. Różnie bywa. O, kolejny. OMG. Kolejny hater. Lotus Petal. No tutaj coś wnosi, ale nie za dużo. No i teraz tak, tutaj odnośnie znajdywania. W tej sytuacji, jak już mamy spaja na łapie, to znajdujemy Foresta po to, aby nasz ukochany, elfy, ukochany troll coś w stanie był zrobić jeszcze. Jak Czy go masz w dobierzemy. mainie cokolwiek, co możesz transmutować z Dimir Houseguarda poza Balustrade Spyem? Nie, ale jesteśmy o jeden nąd do wygranej gry. Niestety to jest Swamp, co jest problematyczne. I teraz możemy zagrać Dimir Houseguarda po prostu. Bo to wtedy będzie dodatkowy potwór. Wtedy na tak dobierzemy tutor za 1 many, nawet za 2 many, jak dobierzemy mamy Lotus Petala, to później zagramy Spaja i nie potrzebujemy wtedy underfowego zombiaka, aby mieć Dirty Eterna. To taki plan jest. Słyszysz to? Tytyt? Co to? No to nie u mnie. Tytyt? Może u ciebie. Może. Dziwne. Oho. Mamy jakieś 2 tury, że tę następną, jak się uda. A tak. Mógłbym zablokować, ale mi się nie chce. No to bez bloku. Oponent próbuje nas baitować Timberwatch Elfem, ale my się nie damy. Król w Krun Tak Desera. łatwo. O, możemy tym wrócić Sakurkę. To nie daje trampla, prawda? Nie daje. No, Nie. pięknie. Możemy zrobić Tak. jump block. Liczymy na to, że oponent nie ma Nyxborn Hydry, ponieważ to jest No, główny sposób na danie trampla i zrobienie z małego elfa bydlaka. no a to wtedy zagra Hydrę. Znaczy, Więc nie ma też zbyt dużo many, żeby to zrobić. tak, są sytuacje, w których przegramy, no ale kto nie przegrał nigdy, niech pierwszy rzuci kamieniem czy coś tam. Nie ma Priest of Titania w stole, więc raczej nie będzie generował nie wiadomo czego. O, proszę bardzo. Pan Hunter. Oponent chce przyjąć inicjatywę. Zapraszam, inicjatywa jest twoja. My nawet jak dobierzemy Gianta, to wygrywamy. W sensie dobranie, bo najsmutniejszym momentem jest jak masz się kręcić, dobierasz Dread Returna, no to wtedy jest słabo, no ale Conjured Bubble ratuje sytuację. No Tak, chłopie, gdzieś taką masz inicjatywę, że to jest... Możemy sobie wrócić Songsy i po prostu zagrać te Gianty z łapy. W wielosztukach. To ja w ogóle nie powiedziałem. Miałem dostać
te kopytki i kotleta, a dostałem kopytka, kotlety dużo, bardzo. Do tego jakieś 2 mrożonki, to nawet nie jestem w stanie określić co to. Cały gauntlet zup, dosłownie z 7. Moja matka przeszła na emeryturę ostatnio i nie ma co robić, Więc gotuję. więc chyba tak, no, co innego robić. Miło. Obiady na cały tydzień. No, znaczy minus tego jest to, że trzeba potem jeść to, co ten, a nie można kepsa jeść, mówiąc sobie, że nie ma nic w domu. No ale cóż, tak bywa. No cóż, mamy kepsa w domu. No, dobra, bany kół, proszę patrzeć, bo nie będę powtarzał. No i co się dzieje? Mamy spaja, nie mamy żadnych lądów w deku, więc sobie przewijamy całą bibliotekę do grobu i robimy myk, a że jak będę grał na turniejach, to będę każdą kartę pojedynczo odkładał, to już wiem, to będzie bardzo fajne experience. No i teraz mamy 2 opcje. Mamy prostszą z Red Returnem, ale to nie będę pokazywał, bo nuda. To pokażę tą drugą. Mamy kartę Songs of the Damned. Zagrywamy kartę Songs of the Damned. Mam 25 many, zagram Flashback Crawla, wracającego giganta. Hopla. I zagrywamy. Jeszcze dla widzów mógłbym poświęcić potwory w odpowiedzi na trigger pod giganta. To czasem się przyda, jak tam trochę życia dostanie. Jak raz czy 2 razy Wellwashera użyję, to jeszcze jestem w stanie to przebić w ten sposób. Przy trzeciej aktywacji to już raczej się nie wygrywa w ten sposób. No dobra, wygraliśmy. Fajnie. Mamy znowu elfy. Znaczy po raz Dobra. pierwszy elfy w tej lidze. To wiadomo, poprzednio się nie wydarzyło. Dobra. Snafauty. No i co? My wcześniej ten Dures, jesteśmy teraz na draw, więc może Pilfer jest lepszy? Też beznadziejny, tak szczerze. Dobra, pan zamaskowany wandal do piachu idzie. No i co, ten Dures zostaje? Coś ciekawszego mamy? Wiesz co, dołożę Duresa z prostej przyczyny, bo Po oni co, po czasem co chcemy negate, tego Duresa? wiesz? Słucham? Na negate, właśnie tak, bo po co chcemy w ogóle tego Duresa? Oponent może mieć negaty. Oponent może Aha. grać jakieś Winding Way, Lead the Stampede. Zakładam, że w takim razie chcemy nie pozwolić mu dobrać więcej kreatur, tak? Aha. Kto tu jest tym? Kto tu jest sensejem w tej sytuacji? Dobra, Rumble odpada. I chyba petala jednego wyjmę, tak szczerze. Ten petal numer 4 mnie trochę zawodzi. Aczkolwiek w tej sytuacji był niezły. Ale to pierwszy jest dobry, dobrany. Nie chcemy chyba mieć 2. O, no, speaking of. No mamy 2 petale w teorii. Mamy sekurkę. Mamy skórkę, Nawet 2 sakurkę. snapouty. Mamy 2 snafauty i niewiele z tego wynika. Tak szczerze. Yes, Więc mulligan. niestety. O matko. 4 bable. Playset Baubli. Dobra, to kipujemy. Jest To jest piąteczka. zabawna sytuacja, bo mamy bardzo dużo lądów na ręce już. Tylko trzeba do nich dążyć. Nie mamy też długiego bagna. Ale mamy Tak. Wajna. Więc zakładam, że jednak kipniemy tego Wajna. A może damy Forest na bottom i Baubla i zagramy Dures w pierwszej? Czy Bauble zostawiamy? Jakby on miał Wellwashera, to mamy podwójny kill wtedy. Chyba to będzie lepsze, co? Ten Dures to taki Kto tu jest sensejem? na 2 babka wróżyła, jak to mówią. On double the grandma was... Jak było wróżyć? No i teraz mi zabiłeś ćwieka. To No, nie nie było też będziemy Wish się- właśnie? Przypadkiem? Wish, nie wiem. Ogólnie W tłumaczenie polskich kontekście? przysłów Nie na... jest. Tak, dosłowne tłumaczenie. Jest super. O, Generous End, fajnie. To Bubel. Bubel czy Generous End? Bubel, Vine, Transmute. Dalej nie mamy te 4, ale możemy wtedy pójść po Snaf V, tak będziemy chcieli. Tu narażam to też na jakieś Land Destruction. To chyba lepiej z Generous Senta zrobić. Odsyć też Londa. Co by realne Mamy też karty Łożen na wybierać. czacie. Cześć Piotrek. Jest Piotr Dzień dobry Franek. wszystkim. Dzień dobry. Pio Franek. Pio. Już nie ojciec, teraz już tylko Pio.
Wszystkie dobre rzeczy zaczynają się od Priest of Titania Go. Ja myślałem, że od Simian Metamorphose. To też. To jest drugi najlepszy rzecz. Dobra, Lotus O, Petal. o. I teraz Niezły, zagadka. ale po co mam to teraz cyklować? No pytanie brzmi, czy nie chcesz zesnafautować Priesta, ale No ale już mamy Rodajkę, ma rzeczy. tak, ma manę. I też nie zagrywał jedynki, bo jakby miał, to by zagrał. Nie atakowałby za jeden. Więc ma jakieś drogie rzeczy, to też sugeruje, że może ten snafaut nie jest taki najgorszy. Tak szczerze. Wróżyć to Fairy. Z drugiej To strony... myślę, że jest całkiem ciekawe tłumaczenie. Dobra. Spróbujemy zgoldfishować. Nie wiem, czy to jest dobre, ale czuję, że jak będę chciał snafautować, to będę snafautował Keyspell w następnej. Trzeba 5 kart, to dużo. Trochę żałuję. No i teraz może mieć bardzo dużo many. Pytanie, czy oponent nie zagra nam po prostu ogromnej Nyxborn Hydry. Tak, po prostu standalone. Jak tak, to okej. O kurwica, widzowie. Jest Hunter. Dobra. Oponent I to przejął chyba drugi. ścigamy, tak szczerze. To chyba damy radę ścignąć. Pytanie, czy nie ma czegoś jeszcze. Zobaczymy. Czy to będzie drugi Hunter? Może Nie, Hydra. to może być Hydra. Wygląda jak Hydra, smakuje jak Hydra. To pewnie jest Hydra. A to pyszne płatki śniadaniowe. Dobra. I niestety. To teraz nie wygrywamy wyścigu. Chyba, że dobierzemy albo Snafauta, albo Spaja z góry. Jest Rumble, ale teraz nie będzie many na Transmuta. Dramatyczna sytuacja. Ale możemy spróbować Goldfishować na piątą, na czwartą. Mamy Lotus Petala. Obejmiemy bułę za 13. Coś tam. Rączki, widzowie. No, modlitwy składamy jak zawsze. Delete Return do grobu. Co my tu możemy? Mamy Enta. By znaleźć piątego ląda, więc jak szczubimy, to wygrywamy. To tak zróbmy chyba, tak? Nie. Naszym jedynym To autem, rozumiem, jest Spaj z po góry. prostu Spaje. I też Na możemy przykład umrzeć od kolejnej hydry Nie zagranej, tak? chciałbyś zagrać teraz sobie Baubla, żeby mieć ten jeden draw więcej? No bo musimy też zużyć many na to, tak? Ale to... Trzeba mamy sobie Lotus pozwolić, to Petala. jest pytanie. Mamy Lotus Petala. Mamy, to prawda. Będzie raz, 2, 3, 4, 5 many. Czyli dalej będzie 5 many, czy nie możemy sobie pozwolić, tak? Nie, poczekaj. 4, 5. A nie, bo nie dogramy tego ląda. Będzie 4, ale many później. mamy Spawna i Wajna w stole. A to będzie ok, dobrze. No to co? Hop. No i teraz chyba w upkeepie będziemy entować, tak? Aby zwiększyć szansę na spaja. I mamy 2 drawy. Zakładając, że oponent nie dogra kolejnej hydry. No my tam, jak to grywa hydrę kolejną, to my przegrywamy po prostu. Tak. No i teraz pytanie, jak on ma hydry, to czy my wracamy maniak Wandala? Czy on jest lepszy od Duresa? Bo my, jakbyśmy zobaczyli jeszcze jakieś tam, że on ma jakiekolwiek cele, to pół biedy, tak? Bo ten Dures byłby absolutnie beznadziejny w tej grze, nic by nie zrobił. Nie elfy, tylko leśne wróżki bądź leśne merfolki. Okej. Czekaj. Jest napisane elf.
Jest to elf, ja tak to odbieram. Zagrę na kolejnego rangera zakładam. Ajajaj, dobra. No i to niestety było Spokojnie. Jak dobierzemy, Snafauta. to i tak przegramy. Dobra. Policzone. No i chyba ten Spokojnie. brak transmuta w Snafauta. No, kosztował gierkę, bo tak bym się nie wysypał tak szybko. A inna sprawa, zobaczymy, co tam byśmy dobrali w 3 drogach dalej. No, nic byśmy nie dobrali. Fajnie. Dobra, to teraz tak. Ma hydry po sajdzie. Może ten Mask Vandal lepszy od Duresów. Ale co, jak miał tego Negate'a i przegramy w głupi sposób od Negatę, to też nie pada. Elfy są tak nieprzyjemne do gry po sideboardzie, bo nie wiesz, co tam się dzieje do końca. I co wtedy? Pilfer na play, nawet fajny. Dobra, możemy ściąć jednego Duresso. Ułożymy jednego Mask Vandala dla widzów. A może po prostu wrócimy do Rambla i spróbujemy Jesteśmy na playu, więc lepszy Goldfish mieć po próbujemy prostu. po prostu szybciej. No, dobra, to zobaczmy tak, czy to wyjdzie. Cóż, sugerowałbym Breath Weapony, ale no niestety nie zmieściły się w sideboardzie. No dobra, to jest taka ręka typu mamy Spaja, Mamy 2 landy na ręce. mamy więc mana Modlitwę. jakoś tam się zepnie. Mamy Redraw. To chyba keep. Nie jestem ekstremalnie zachwycony tą ręką, no ale jest ok. Tak, Dimir Houseguard też nam może posłużyć później do przetransmitowania po prostu w Snafout, skoro już mamy te spaje. Tak. To jest też powód, dlaczego ta ręka jest nietragiczna. Chyba to. Forest Cycling. Po Forest, zagram Partings po Bagno. No i pas przeciwniku. Co tam masz ciekawego? Pas. No i teraz do modlitwy, że dobierzemy Forest Cyclera. To wtedy będziemy mogli sobie i znaleźć 4 ląda i Snafauta znaleźć. Entuwa, ok. I co teraz? Las wstawiony. I Winding Vai. Paradoksalnie. O, fajnie, sobie znalazłeś lądy. Czy te potwory 2. To się popisałeś. Bagno. Pas. No, Land Cycler poproszę. Kurwa, no nie mogę z tym trolem. To jest najgorsza karta. Nie. Na modo już od wtorku będzie smoczek. Nie, no przecież to jest dramat. To przegrywa tak bardzo gry. Ja nawet nie chcę mówić. Dobra, on nic nie robi, więc ten Dimir Houseguard nie wnosi za dużo. To sobie dobierzmy. Rumble. No, O. Rumble. Coś tam robi. Entuwa czy Wajnik? Weźmy Entuwę, zagramy Entuwę. Coś tam W tej się turze i dzieje. tak nie zagramy landa. Mamy landa. A nie, bo przepraszam, bo mieliśmy z tego, Właśnie o więc to możemy chodzi. To sobie jest cała przesejflować zabawa. tego enta od razu. Dokładnie tak. Dobra, bierzemy Entuwę. Forest Cycling Entuwy. Tak, ale no niestety zostaliśmy strollowani dosłownie. I w przenoczni. I jak to zawsze, do modlitwy. Znaczy, dobra, i tu jest sytuacja, gdzie możemy zagrać Spaja w swojej, w siebie, przemienić ląda, bo on nie ma remowalu i na pewniaka wjeżdżamy drugim Spajem, wygrywamy. I jest to jakiś pomysł, tylko pytanie, co ten chłop teraz nam zaprezentuje. Jeżeli nie zagrał Well-Wisherki, ani żadnego Priest of Titania, to myślę, że mamy czas. Jak Welwishera sobie znajdzie, to my go snafautujemy w 0,2137 sekundy. O, jednak nie. Tylko on ma tyle many. 4. Pytanie, czy to samo robimy z jakimś Priest of Titania? Zawsze co Underwatch dobierzemy, Elf? no. W sensie Chyba za policzymy, wolne.
To raczej nas nie zabije, tak? Oponent ma bardzo mało many do wykorzystania na przyszłą turę, więc jak na elfy. No dobra, ja myślę, że spaj leci po prostu i tyle. I co? No i do modlitwy. Wystarczy. Oponent też ważne, nie ma na razie dostępu do niebieskiej many. Prawda to. No i co? Zobaczymy, czy starczy. No to teraz, z cyklu najgorsze droły. Dread Return, Golden Familiar. tak. Yy, To te dwa droły nam nie wygrywają gry. Reszta jest ok. Więcej spajów, deck wytrzyma. Ale ten troll to jest w ogóle... Tak byśmy te 4 mieli takie na łatwości, no. No ale po co? Albo nie, mieliśmy te 5 ze snafotem byśmy mieli. No, takie na bezpieczne. No zobaczmy, czy przeżyje, czy nie przeżyje. Bo co ważne, też nie mogę zablokować tej sytuacji. A przynajmniej nie w taki sposób, żeby zginął spaj, co z Timberwatch Elfem na stole może być bardzo trudne. Jest to pewne wyzwanie. Dobra, co masz za 4 many? Nie wiadomo. Hyderka. Hyderka. Dobra, 3-3. Proszę nie Taki zabijaj. atak przyjmujemy. Okej. Atak. No ja mówię bez bloku. Okej. Masz po 2-3-3, ja 2-3, no to się nie opłaca blokować, prawda? Prosta Dobra, matematyka. 7-7, urósł. Tapuję. Dobra. Dobra, 11. No, widzowie, jest szansa. Zobaczymy, czy nas nie, mój własny deck nie wytryka. Pilf. Mamy to. Widzowie, Nie będzie 0,6. Nie będzie 0,5. 5-0 co prawda też nie, ale tak bywa, co zrobisz? Hopla. Ale pierwszy raz na elfy wygrałem. To jest w ogóle jakieś... Elfy to jest jakiś... Jak nie masz masy remowalu, to jest jakiś tak dobry deck. Nie masz early remowalu, tak ten... Jak nie masz w ogóle remowalu. zasadniczo jak nie jesteś Affinity, to masz problem. Dobra, mamy... Tak na styk trochę z damage'em jesteśmy i tak. No ale na styk znaczy wystarczająco. Mamy 22 będzie, więc No, jakby miał jedną aktywację Wellwisher'a, to byśmy już nie wygrali tej gry. to był Czy byśmy problem. transmitowali, to byłaby inna Tak, sytuacja. ale wtedy mielibyśmy turę mniej, no i myślę, żebyśmy przegrywali z Hydrą w stole i Timberwatchem. Dobra, jesteśmy po 2 meczach tej lidze, więc zrobimy sobie przerwę. Dobra, czekaj, Tak, dobra. tak, i wracamy do Was za kilka minut. I wracamy po krótkiej przerwie. Dzień Lecimy dobry. dalej. 1-1. Nie To żadne prawda. 1-2, proszę nie kłamać. 1-1, lecimy dalej w oczekiwaniu na mecz. Jest już 23 prawie. I dzisiaj było pre, więc proszę się chwalić wynikami, ciekawymi historiami. Ktoś zabił oponenta w pierwszej turze, komuś się udało uciec przed wymiarem sprawiedliwości z morderstwem. Tak się da w ogóle? Dobra, fajna ręka w końcu. Wreszcie Jeden. troll coś robi. Troll nie jest dramatyczny, potem Sakurka, potem zobaczymy. Tak, tutaj nawiązując do Twojej rozmowy na czacie. Dobry deck do zastępstwa dla gamblingu, jak ktoś sobie lubi Tam sobie przyszmącić, no to można, Tak. proszę bardzo. strzelić dopaminką. Dokładnie tak, dobra, nikt nic nie zrobił. No i mamy potencjał na te 4 killa. To Modern Age, dobra, fajnie. Czy to jest taki deck? Do Modern Age grają chyba tylko counterspele, tak? Tam nie ma innych tych. Z tego co kojarzę tylko UB wróżki / UB snacker / UB kontrola. No dobrze, to znajdziemy sobie bagno. Teraz w takiej sytuacji znajdujemy bagno, pomimo argumentu trollowego, bo mamy Land Granta i Enta, czyli mamy więcej autów do Foresta niż do Swampa. Jest to tak dla widzów zagranie. Mamy jeszcze Mask Vandala tutaj, to jest w ogóle jakieś nieetyczne, co tu się dzieje teraz. Mask Vandal też nam daje to, że w combo turze możemy tego Duresa zagrać, bo mamy kolejną kreaturę w stole i mamy Sakurę. Prawda. I skórka, co zagramy najpierw chyba Vandala, co? Tak dla widza.
Foilami raczej nie grają, Daisy nie są legalne na szczęście. Do tego A, Figar ten... wniosku nie doszedł, żeby odbanować. I... No, nie ma dobierania. No i jesteśmy w sytuacji, w której jeśli przeciwnik się wytapuje, to przegrywa. Tu jest problem, że tu snafa oddziała, bo normalnie te 3 potwory kombogenne nie generują, są wszystkie czarne, więc snafot nie robi roboty, ale Ale mamy na szczęście Duresa wcześniej, więc tak, zobaczymy, z czym pracujemy. zobaczymy, co się dzieje. On trzyma mankę. Hop. Olas. No a co dalej? Dobra. Co, gramy Duresa, zobaczymy, co on tam ma. Jak ma... Wymienimy się za kontrę zawsze. Później zobaczymy, co się dalej wydarzy. Byleby tylko nie dobrał 2 consignów, znaczy 2 counterspelli w Snafauta. To jest po prostu będziemy sobie zagrywać potwory i tyle, no to tam... Na razie No, brainstorm. Pytanie, czy opponent Brainstorm jest zgrywa, czy dobije. Musi mieć snafauta na ręce, aby teraz coś zrobić. Nie ma snafauta, to wygraliśmy, tak? Kontrolujemy Tak jest. Dispela, zagrywamy Spaja. Nie, no nie mamy Fooda przecież, no co Ach, ty? nie mamy Fooda. Coś zepsuliśmy, dobra. Coś się zepsuło. Dispel do piachu. On coś tam jakieś robi rzeczy, fajnie, fajnie. To co, my atak. Zagramy Rumbla. Pod Timir Houseguarda? Chyba tak, co? Jeżeli oponent będzie faktycznie kontrował Spaja, no to mamy drugi strzał, jeżeli nie pomyśli, żeby skontrować. Kolejnego czy Petala teraz? Może Petala. Petal daje nam fajniejszą linię skończy z Bablem, byśmy chcieli. Pas. I to też jest opcja, że uzbieramy sobie 8 many, że zagramy jednego Spaja i drugiego. Może się uda. Tam wyklepać 5, mamy 6, 7, no mamy 8 w teorii, tak? Tylko znowu nie będziemy mieli potworów. I to taka zabawa w kotka i myszkę. A nie ma dispelka. Co tam masz, chłopie? Oponent głęboko się zastanawia, czy na pewno ten brainstorm był dobrą decyzją. Co tam zostało ukryte, co zostało dobrane. Zobaczmy, co tam się dobrało. I też co śmieszne, że jeśli chce zagrać potwory, to musi wytapować. No i pięknie. No i to jest życie, widzowie. Teraz sobie gramy wokół. Snafaut już nas nie boli, więc jest pięknie. No i Spaja też nie boli. Hop, 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 hop. No i co? Retreat i pięknie, widzowie, to jest gra. Oponent nie kazał nam jeszcze zrobić Dobra, 3 to tak. kliknięć. To Dures. Pitfer nie za bardzo. Robimy to sobie. Mask Vandalout. I tu jest problem, że oni mogą mieć relika, ale walka z kontrami jest ważniejsza, więc ja po prostu akceptuję, że jak dobierze mi relika, to przegram najpewniej. I tyle. Jeden petal out. Ten Wooder śmierdzi strasznie, tak szczerze. Trochę drogo. No ta różnica mi 2-3 mana jest zauważalna, to można powiedzieć bezpiecznie. No i co? I tyle chyba, co? Tak jest perfekcyjny. Tak, w międzyczasie, czy zastanawiałeś się nad ucinaniem jednak jednego landa, jeżeli wsajdowujesz Mountaina? Można, tylko jakby te gry się sprowadzają do tego, że ty chcesz mieć ekstra manę, aby mieć i combo i protekcję w tej samej turze. Bo combo jest dosyć manochłonne, tak? Potrzebujesz 4-5 mana. Tak, bo zakładam, że wysajdowując sobie jednego Lotus Petala osiągasz zasadniczo podobny efekt. No, nie fladzi aż tak bardzo. Przypomnij mi, ja bym wrzucił zupy do lodówki później, dobra? Damy radę. I Land taka ręka. Grancik.
No i to jest trochę smród, bo mamy tylko 3 foresty i 4 foresty do znalezienia. Więc to jest mul do 6 tak naprawdę. Z crawlem, co robi niewiele. Ale możemy później Enta wrócić. Ent może być też potworem zagrany. Może to nie jest takie tragiczne. No Mamy spróbujmy. co prawda 3 foresty w deku, No, więc ja tu trzeba traktować Enta jako potwora do zagrania. I tyle. tak, ale to drugi landgrant w takim razie jest po prostu martwy. Nie, znaczy ja nie forest cykluję po prostu. O, Lotle Giant z cyklu najlepszy draw. Dostaliśmy go tak. Zagramy tak sobie. Las. Pas. Następnie gramy Gate Creepera. Znajdziemy chyba czerwoną mimo wszystko. Co chłop gra Brainstorm? Co, Brainstorm Lock? Po Brainstorm prostu Lock? zagrałeś z końcem? Fajnie? Nie, jednak nie. Znalazł. Lorienek? Fairy Seer, widzowie. No dobra, to czerwona na pewno do znalezienia, abyśmy mogli ninja zabić jak dobierze. Trolisko. Nawet Nie niezłe z tej sytuacji, Nie tak szczerze. cyklowałeś Generosenta z końcem. No, Rozumiem, że mogłem. po prostu jest do zagrania, bo Crawlfond Tak, bo chodzi o to, że bo ja już tutaj mam trzeciego Foresta, tak? O tutaj. Tak. Więc jakby nie chcę zużywać tego enta i później go musieć cofać, bo znajdę sobie inny cel na to później, jakiś tam. Jasne. I teraz mam 2 po prostu luje ogłuszacze wielkie i będę zagrywał i liczył, że tak wygrał. Więc zagram to, zagram Landgrancika znowu, zagram Creeperka po górę, ale piękna góra i pas. A ty chłop zagrywa ninja, my blaścika w ninja, gramy sobie wolną grę, fajnie, coś tam próbuje chłopejszyn. Dobra, to ja bez bloku. A ty bez ninja, no dobra. Many partings. No i teraz pytanie, mamy landropy. Zasadniczo mamy już wszystkie landy, których Tak, potrzebujemy. i teraz czy chcemy się na tego Spellstatera wystawiać z tym many partingsem? Trochę nie, ale z drugiej strony Mamy Red Elemental Blasta. mamy, ale używanie reba na Spellstatera, no to trochę smród. Ale co nam daje czekanie? No niewiele w tej sytuacji, bo nie mamy nic innego na ręce. Więc może warto, a może nie warto, bo co on zagra innego? Co on ma zatrzymany, co może zagrać? Brainstormy już zagrywał? Counter Spell, Dispel, Spell, Pierce. Nie chodzi mi o to, co może zagrać, jeśli nie przedstawia mu żadnego czaru na stosie. Loriena tylko może. Może przemilić. sejklować Loriena, może zagrać Brainstorma. Czy kolejnego. Czyli nie opłaca się grać czaru. Nie opłaca mu się zużywać many. My możemy sobie po prostu seklować trolisko, dogrywać lądy. Nam się będziemy ciułać za jeden. Ma trzeciego brainstorma. Mój plan był taki, że nie zagra nic i będziemy mu marnować manę. Znaczy, nie dawać mu zużywać many na czary. No ale... No się nie udało. Masz shuffle effect? Nie masz. To jesteś zlokowany. Fajne brainstormy masz, chłopie. Okej. No ja nie mam nic. A ty masz Ewidentnie coś? czegoś szuka, skoro zagrywa te wszystkie Brainstormy, albo po prostu nie wie, że nie trzeba zagrywać kart wszystkich, które się ma na ręce. To jest zaawansowana wiedza. Bagno. I teraz tak, możemy sobie jakoś poprzepychać, co chcemy. Jeśli chcemy to zresolwować, bo chcę mieć 6 ląda na moje potwory, to możemy zagrać... I chcemy chyba też to zagrać, tak szczerze. Jak się nam uda Rozumiem, że przepchnąć. przesejklować 2 razy tego trolla. Nie, w sensie Czy po prostu, to nam żeby znajdzie już- bagno, a trolla zagramy później na Okej. pełnej jeździe. Więc zaczniemy od Rambla takiego sprytnego. Rumble na pewno też nam pozwoli zagrać następnej turze już Six Dropa.
Jak zizowuje. Właśnie nie wiem, jeżeli czy ja chcę zrealizowuje. trzymać czerwoną na Blasta i bronić tego Rambla, czy jednak Crowla zagrać. Chyba wolę Crowla zagrać, tak szczerze. Bo zakładam, że to będzie skontrowane, to się zresolwuje i jakoś pójdzie. A jak nie, no to wtedy mamy Crowla pod trolla i mamy plan B. Problemem są oczywiście dwie spellstaterki. Ty, zresolwowało. Co jest? Zresolwowało. I nawet Sakurka albo Dimir Hausgard, żeby szukać No Wilkonu. Sakurka kusi, tak szczerze. Bo to znaczy, że od To następnej też tury pozwala byśmy zagrać, tak. W następnej turze już Six Dropa. ładowalibyśmy byki. Na pewno. Bez Dimir poświęcania. Hausgard? Nie, no dobra, weźmy Hausgarda, już nie wykupiajmy się. No, tak trochę overkill, bo jednak mamy tego spawna. Jeżeli faktycznie potrzebujemy zagrać Six Dropa, to go zagramy po prostu i Dobra, to teraz zagramy sobie Partingsa. tyle. Masz tę kontrę? Ważna informacja, Dread Return już został przemielony, To prawda. więc go nie dobierzemy. No i teraz chyba to sobie zagram w trolla, tak szczerze. I będziemy tak sobie, jak on nie będzie nic robił, to my sobie zagramy potwory duże. No i co? Będziemy się używać kontry na to, bo remowalu nie ma otwartego. No i Może co? też się No, połasi i zagra na przykład jakiegoś Murmuring Mystica i się wytapuje. może, ale to my go nie mamy. Znaczy, Mystika bym chyba Red Blastował, tak szczerze, aby nie dać mu kloka. O, jest Lorien, widzowie. Czemu nie był Lorien w Taplanda? Nie dowiemy się. Same dobre rzeczy na topie musiały No być. tak, może tak było. Nie dowiemy się. No dobra, teraz ma Staff Auto Open. Na szczęście trolla Snafaut nie tyka. To prawda, tak jak elektryka prąd. Tak jest. Nie tyka, wiadomo. I tu mamy dwie linie. Możemy albo transmitować i wretonować go kombem, albo władować tego trolla, łobuza. Ładowanie Enta jest ok. Ładowanie Enta zapobiega potencjalnie ninjowaniu, ale wystawia nas na Snafauta. No, to jest taki trochę tempo place, ale nie chcę go zobaczyć. Więc zagrajmy sobie trolla. No dobra, to jest Widzowie, pozbyliśmy się pierwszego counterspella. jeszcze tylko 3. Bez efektu, nadal bez ninży. Kurt bardzo wolny, na spokojnie. Chłop na spokojnie gra. Na spokojnie trzeba. I tutaj możemy, jak chcemy transmitować, to zaczniemy sobie od babulca chyba, co? Już tam jest szansa, że po prostu się jakoś przepchniemy. Później kiedyś. Ten end, jak dostanie ramowany, to będzie smutne strasznie. Dobra, to hop. Transmute. I widzę świat, w którym zagrywam Sakurę teraz, tak szczerze. Jest to dodatkowa na pewno kreatura pod Balustrad Spy'a, No. ewentualny Champ Blocker, jeżeli zajdzie potrzeba, dodatkowy. Potencjalnie też nawet ataker za jeden, co prawda, ale zawsze coś. Zawsze coś, jak to mówią. Myślę, że tutaj pytanie bardziej zagramy. brzmi, czy jest powód, żeby go nie zagrywać. Trzymanie Red Blasta na ninja. Ale tak szczerze, jak już mam spaja na łapie i dużo many, wszystko gotowe do kombo, to chyba chcę po prostu bronić. I teraz pytanie brzmi też, czy jak oponent się nie wytapuje albo nie zostawi many na więcej niż jedną kontrę, to czy chcesz ryzykować Spy'a, czy raczej czekamy na Duresa i Nie. upewnienie się. No spokojnie, mamy Duresika. Przyszło, samo. Samo, Ani prosić bez nie trzeba kitu. było. No teraz pytanie, chyba zacznę w ogóle od Enta, bo on musi sobie jakoś z tym poradzić. Jest szansa, że to będzie snaf, on nic nie robi, to jest dziwne, tak? Zakładam, że No ma to rękę brzmi pełną, jak ręka pełna interakcji. pełna rzeczy, dokładnie. Dobra, Enta sobie zagramy. Siedzi, okej. Ma jakieś potwory na flashu? Co tam zagrasz ciekawego? Snapout za manę? Tak Dobra. jest.
No, tak się zdarza, co zrobisz, no. I Mamy powoli będziemy podobny sobie klucz do ciułać. oponenta. Niestety mamy mniejszą liczbę życia. A to nie ma znaczenia większego. W sensie, że raczej nie będziemy się przez 15 tur naparzać po jednym. O, mamy Miejmy nadzieję. Moderate'a. I to jest nasze okno. My tutaj możemy próbować robić rzeczy. Opponent ma Zagramy sobie tylko 2 mana. Duresika, on kontruje, my blastujemy i lecimy z pajem z tematem. Jedyny minus to że nas trochę może wytrykać. 2 snafauty nas chyba trykają w tej sytuacji, bo nie będziemy mieli many. Tak. Może No ale petarz. to Durecem zobaczymy. Może... Czy możemy to iść, czy nie? Dobra, Tak. Duresik. W ogóle w tym deku timing Duresa jest bardzo ciekawy, bo zagranie Duresa w combo turze 2 Spell Pierce i Spell Stutter. No nieprzyjemnie. Ale oponent nie ma wróżek, więc Spellstater nic nie robi. A Ale do Okiba tutaj się Spellpierce'a czai, tak? On nie ma drugiej tak czarnej. jest. Ale ninjutsu jest za jedną, jeżeli dobrze pamiętam. 4. A Spellpierce'a możemy po prostu skontrolować w Elemental Blast. A nie, bo Spellstaterka wtedy, przepraszam, tak. Przepraszam, nie możemy. No na spokojnie trzeba patrzeć, robimy tak sobie. Na całe szczęście w discard z Okiby mamy jeszcze Land Grant plus Slotlew, więc... Dokładnie tak, więc coś tam sobie poradzimy. Mamy Fooda, możemy to skastować. I teraz pytanie. Czy zagrywamy to? Rolujemy. Wystawiamy się wtedy na Spellstaterkę, No. która zostanie wrócona z Okiby, ale oponent wtedy nie ma many. Ale też No. powiększamy mu fake count w stole. No. No. Teraz ten player, że tak nie dobierze tego counterspella, to jest taki no kapkę ambitny, bym powiedział. A co jak dobierzemy spell tego? Jak dobierzemy teraz Lotus Petala, zagram Petala, on go nie skontruje, Wtedy wygrywamy, bo dopłacamy po wygrywamy. prostu do Spellpierce'a. No to jest fajna. A po prostu ja się trochę cykam, że nawet jak mam tego Baubla, to nie mogę iść w song linię, bo zagram za 4, on ma 2 spellstaterki, to on gra song, ja reb, on drugi song, on drugi spellstatera. Tak jest. Więc ten Bubble Możemy no sobie niewiele zapewnić robi, teraz tak redraw szczerze. po prostu i zobaczymy. Dobra. O Jak się suna. kurwica. Widzowie. O kurwica, to jest zagranie dla widza jednak. Robimy tak. Magica trzeba umieć dobierać. Trzeba umieć wymyśleć, moi drodzy. Czyli teraz gramy Spaja. Tak, mamy. Przewijamy. Dwadzieścia potworów. Zagramy Będzie sobie więcej. Po lewej jest Red Return. Cauldrona. Sobie wrócimy dla widza. I pomniejszamy count kreatur w grobie. Ale jest ping, Na nie szczęście wchodzi na jest to 0. irrelevant. Ale możemy też poświęcić Sakurę, więc jakby Tak jest, to prawda. coś się wydarzyło, to jesteśmy kryci. Gdzie jest Mamy troll? Gigant. Zawsze na gigantach chcę iść troll, co jest trochę dziwne. I pyy. Opponent pokazuje nam Spellpierce'a, my dopłacamy GG. No i Lotus Petal wygrał meczyk, no cap. 2-1. Do przodu, do przodu. Deczek działa. No, Pomimo bardzo niefortunnych warunków z początku streama, deczek działa. dokładnie tak. To był UBFI. Na UBFI jestem już 2-1, o dziwo, w moim rozrachunku. Na razie najgorszy matchup to są Wole 0-3. Elfy pewnie gdzieś tam. No to elfy są 1-3 teraz po wygranej. Monoblue wróżki 3-5.
tyle, bo mam jeszcze z Affinity mam 3-3, z Borosem mam 2-3. A to było przed Endurance of Pain. Trafiliśmy na Syrena Cukrzyka. No, trafiliśmy też na dobranie Dreadhitterna i mam dużo lądów, fajnie. Ale to nic nie wnosi, tak szczerze. No, zawsze można dobrać i zdiskardować. Mogę też zagrać tego Returna w... Czekaj, bo to znajduje Forest card, to Forest, to Forest, to Forest. Nie 4 mamy Forest, słompa. nawet nie mam... Gdybym miał Jeden opcję, słomp z gdyby to Sakury. był Swamp, gdyby to był Trolik, to bym kipnął. Bym sobie wracał sobie Trolika. Czyli A jednak tak troll to coś robi. gówno. No i co? I co? I dramatyczna sytuacja znowu. Mamy 2 Forest. Nie, deczku. Dobra. Spy. Dobra, Dures bottom, to bottom. I... Chyba Land Granta tam na bottom. Generosentów i tak raczej nie planujemy zagrywać Game One bez 6 landa. Tak, a nie chcę po prostu ręki pokazywać, wiesz? No, więc na cycling mamy. Na szczęście. Chociaż na to nas stać. To prawda. Z tej dziwnej ekonomii. Weirdy. UB Fate nie może być dobry matchup dla tego deku, także pewnie skill pilota odpowiada za score. Trochę tak, ale też trochę... Jesteś w stanie doprowadzić do sytuacji, w której grasz draw za draw. Oni nie aktywują swoich engine'ów, bo się cykają. I jak grasz draw za draw i grasz drugą grę, to masz więcej czasu na złożenie sobie łapy, co wygrywa. Najgorsze są terrory, bo zagrywają te terrory cię atakują szybko. A jak grasz właśnie na takie ninja deki, szczególnie na UB, gdzie tych ninja jest mniej, co nie, no nie mówcie, że na to gramy, to gówno. Kojarzysz ten deck? No i widzowie gramy na Mila. No, tylko jak znajdziemy lądy odpowiednio szybko, Tak, pytanie, czy oponent nam przemieli landy i ile? no. Jednego to jeszcze przeżywamy, jak tam coś się Ale przyszmąci, jak ale ten deck w ogóle cokolwiek ugrywa? To jest taka zagadka. Zobacz tę kartę. Ta karta to jest nic nie uosobienie robi. Tak. Blanka. Dosłownie. Ale wiesz, co robi dobrze? Blokuje typy 2-2 dobrze. Oj, to tak, to jest jak wyrok śmierci po prostu. Dobra, i to ja tutaj też, bo tak, możemy dobrać Sakurkę, będzie fajnie, ale możemy też dobrać las, a to jest tylko jeden las, tak szczerze, do dobrania. Szansa niska. Dobranie słompa nie, tutaj nic Money nie zmienia. partings. Brzmi ok. Brzmi tak, jakbyśmy mieli już 4 landy na ręce. I ja już chyba od razu szukam, tak aby mnie nie zmienił przypadkiem. Tak jest. Nie, 4 landy to jest magiczna granica, aby zagrać Spaja, więc fajnie. W międzyczasie coś tam jeszcze dogramy. A ja w międzyczasie zobaczę decklistę tego Deczywa, bo to jest... Tak jest. On Petitioner też ma enta, Pewnie tak będzie się nazywało. ale mnie zrobił chłop. Dobra. Albo nie chłop, ciężko uznać. Osoba wariacka. Dobra, Forest is Link. Dobra, to teraz Sakura, jesteśmy w domu, dawajcie. Zombie. No to sobie można zagrać. Mamy Fuda. Extra Zombie kill, jest fajny, jeżeli przemieli nam bo jak landa. teraz mi przemieli landa, to mamy killa. Tak, natomiast nie ma Petitionera w stole, a Petitionery nie mają haste'a, więc chyba Więc nie możemy łatwo, dobra. liczyć na to. To jest jakiś UG budek, prawda? Się nazywał. Tak, to będzie Petitioner's Combo najprawdopodobniej. Tak, się będzie Tak, myślisz, że nazywało. nazwali na Goldfishu, co? O, są wyniki challenge'a, gdzie high tide był w top 8. Wole? 2 high tide były. Co? Season of Mist gra hit tidem. Matko, może jednak złamało metę. Może. 4-3 zrobił, nie wątpliwości, czyli w 4-2 się doczłapał. Nie, no to combo wygląda jakieś... Ten high tide wygląda tak miałko. Za mało ludzi grało Ponzą. Albo Bludekami. Sorry, ziomek, że co, ci nie kliknąłem. No weź mi przemiel ląda, no dawaj, no. Dobra, muszę znaleźć ten deck, nie zagadujcie mnie. Dobra. Dobra, i ten deck wygląda jak kubka gówna.
Tak jest. Many O, party, dobra, mamy combo w mamy następnej. 5. ląd. Zobaczmy, czy przeciwnik coś może mieć, aby mnie zatrzymać. Teoretycznie może mieć kontry. Co ty gadasz? Czy Ale będzie to, miał? że... No, mów. Raczej nie. Bagno. Zagram bagno. I nawet nie zaatakuję. Pas. Jestem tak cienki. W ogóle też taka ciekawostka z Goldfisha, jak już jesteśmy. Mhm. Aktualnie najpopularniejszy deck w mecie To Bogle. To prawda. Dobra, chłopie, graj sobie Obrzydliwe. karty. UG, dobra, o, jest chłop. Z czym ty grasz, chłopation? Margnał to the bone? O nie. Tak. To Dobra, jest jego masz... główny wincon na Kuldotę. No i na nas też już w tym momencie. I No zaczynamy dobra, Mielenie widzowie. chyba. Tego Titerna nie dobrać i pójdziemy. Dobra, a to z petal jest No fajnie. to I my, gdzie mul do 4. Nie ma znaczenia. I oponent nawet raz nas nie zmielił. Sami się zmieliliśmy. A dobra, po co mu ten Gnaw to the bone, jak on chce mieć się, Bo mnie mieli się? najpierw siebie, Dlaczego? żeby dostać właśnie Gnome to the Bone na kluczowe matchupy. To jest najgłupszy pomysł. No dobra. Niestety to działa. Jak działa? No jakby... Nie, no te karty są dramatyczne. Te gra 3 reliki powstaje, to trzeba patrzeć. Dispel, Mental Blast Annul. Sprestatery po sajdzie? Sprestater nie jest jakiś teraz drastyczny, bo nie masz tylu ten. Co on ma, jakie on ma wróżki? Żadne. To na Ma chuj. changelingi, O, całe 4. No dobra. ale są. Ale Vandale są. też są changelingami i może grać też post-side. Dobra. Red Return. Gdzie jest mój trolik? Nie trolik, to już gigant. Przepraszam cię, gigancie, Lewe. lecimy. Tutaj też jeden. I 29. 28. sorry. Wystarczy. Wystarczająco. No i pięknie, dobra, to tak. Gramy 3 reliki ma i Magnum to the Bone. Więc to jest deadly combo trochę. Ale mamy linię z 2 trollami. Dokładnie, to jest Gigantami, przepraszam. do Już mi się przebicia. udziela też. Jak najbardziej. Tutaj ktoś by powiedział, no to włóżmy sobie blasty. Ja mówię, chłopie, puknij się w jajo, bo nie. A po prostu włożę rzeczy na relika i tyle. Ten Mask Vandal coś robi jeszcze poza tym, że istnieje? Coś jest artefaktem? No nie. To Jest trochę sobie cienka kreaturką karta. do poświęcenia. Jeszcze raz? Jest sobie kreaturką do poświęcenia i tyle. Dobra. To Mask Vandal. I dołożymy jeszcze 2 Natural State'y. Wymiemy Trolla, bo nie lubię. Wood Elfsy, bo to nie jest matchup na tempo. I Petalka. I Petalka dla widza. Mamy 3 Durasiki dalej. 6 odpowiedzi na relika. I jest fajnie. No to trafienie na elfy to jest jakiś w ogóle dramat. Tych elfów namnożyło się. Ludzie po prostu już czekają na to, że wiesz, o, nie ma tego. Nie ma... o, fajna ręka w końcu. Nie ma... jak Kuldoty. to się nazywa? Nie ma Affinity. affinity, to myszy harcują. Czy to kot, to wiadomo. Tak. Dobra. Bubble. Pytanie. Bubble są spoko, tak Właśnie, szczerze. czy nie chcesz zagrywać Sakury teraz? Tak, o, już nie. Tak. Mógłbym, to nie było głupie. Ja nie pomyślałem o tym za bardzo. Ale jednak zagranie end w tym to jest pewniak na Ostatecznie zasadzie... wyjdzie podobnie, więc Podobnie, a też jakby to zużycie many nie jest aż tak ważne, bo nie mam aż tylu ląd tutorów, wiesz? Więc jakby... jasne. A jak mi przemieli ląda, to chcę mieć petala, aby móc zagrać spaja. Zdecydowanie to prawda. Więc to jest... Ważne. Jest to jakaś mądrość tutaj. Pyk. No teraz pytanie, czy znajdujemy bagno czy las? Bagno daje Dimir Houseguarda. Las daje lepszą potencjał do... Ale zostają nam 2 lasy, mamy Rambla do wyciągnięcia. Bo lepiej mieć jakby pod względem nie wiadomo jakiego top decku, to lepiej mieć zmienność.
niż niezmienność. Także znajdziemy chyba las mimo wszystko. Bo możemy tego trolla gównianego dobrać, tak? Tak. No i widzowie, ale tu na skillu się dzieje. Dzisiaj takie predykcje lecą. Nigdzie No. indziej takich nie zobaczycie. O, i tutaj pytanie. Nie wolałeś zagrać najpierw Rambla, żeby mieć większą szansę jednak znalezienia landa? Zakładamy, że... Nie, bo ja Rumble z definicji nie słucham ląda, tylko i mam jednego słompa, więc znalazł słompa, to wtedy troll nic nie robi, tak? No zobaczmy, czy jestem giga unlucky, czy nie. A to jest jedną kartę mieliś? No Tak. kurwi. Musi mieć wszystkie 4, żeby mieliły więcej. Okej. Na szczęście, w sensie To na sobie nieszczęście dla nas. Muszą to być advisorzy. As long as you have... Nie, tap for untapped advisor control you plus me 12 cards. Tak. I na przykład ta żaba, którą tutaj ma, też jest advisorem. Też jest doradcą, wiadomo. Tak jest. Żaba doradca, najlepszy doradca. Tak, ona radzi, ale jak O, widać mamy las. niezbyt dobrze. Bo Mamy jakby las, radziła widzowie. dobrze, to by radziła Mamy- oponentowi, żeby nie grał tym dekiem. Mamy bagno, mamy babulca. I mamy pasturki. W następnej się kręcimy. Chyba że ma dispela, to trochę niefajnie. A ma 3 dispele. Dispele sprawiają, że tam możemy ten, ale nie, mamy spawna, tak? To nas to też nie boli za bardzo. Tylko negate, twarda kontra. No, że nie gra chłop negate'ów. Oho. Deep analysis, dobra. No i Dawaj, oczywiście rodzice, teraz zagraj. Dawida. nie stop dekowanie Dread No Returna. niestety, kolego, fajny deck sobie wybrałeś. Lecz Ale gdy chyba będziemy wyleciałeś. kończyć. Aha. Dobra, i co? To spaj? Nie, czekaj. Czy nasze pierwsze te 4 dzisiaj? Nie wiem. Te 5 na pewno mieliśmy, te 4 nie Te pięć pamiętam. Pewno. To 5 to dam od ręki. Ale te 4 są najfajniejsze, bo to jest takie i z jednej karty. Pum, i się kręcisz. No co tam zagrasz, chłopajszy? Masz foila? Gutshota masz mieć. No dobra. Jest to jakiś argument. I pum. No i teraz, aby znowu. głupio od Gutshota nie zginąć, bo w teorii moglibyśmy po prostu zbałblować sobie kota i zagrać. To nie jest problem. A jakbym miał 2 Gutshoty, to głupio tak przegrać, to pójdziemy w Songa. Jeżeli ma Ferry Macabre, to przegrywamy tak czy tak. Oj nie. Tak bywa, co zrobisz, no. No gdzie jest ten song, głupi? Jest, dobra. Dobra, gramy songa. Zagram sobie babulca dla widza. Jakby właśnie miał songa, to tego makabry, to dobieramy w odpowiedzi teraz i się z niego śmiejemy. Zagrywamy sobie... Król po prawej, na górze. Dziękuję. I gigant pod nim. Zagramy sobie jeszcze Dimir Houseguarda dla widza. I takiego. Moglibyśmy poświęcać w odpowiedzi, ale mi się nie chce. I pum. Mamy to. 3-1. No dobra. Ostatni meczyk. I to naprawdę poszło szybko, więc fajnie. Tak, wreszcie deck faktycznie działa tak jak powinien, tak jak zapowiadałeś przynajmniej, że będzie działał. No, to właśnie. A nie możesz zboblować songsów i zagrać Houseguarda z ręki. No tak zrobiłem. Fajnie. Tak się zadziałało. No dobra. Wracamy do naszych upojnych mulliganów. O, a tutaj proszę. Landgrant w dół i jedziemy. Landgren do... Zagrywamy go za manę. Bo Nie no, jednak Landgren jesteśmy do... trochę short na znajdowaniu komba. No, bałble. No, pytanie, co wtedy odrzucamy, więc... Nie no, zagramy Biorę teraz sobie parking ciemno. sobie po las. To wiadomo. Później dogramy bagno, 2 jedyneczki. Dobierzemy tam jakiś land tutoring sobie. Jeden na pewno. I będzie dobrze. Jest okej.
A potem tak sobie zupkę zjem, chłopie, na dobry sen. Tak, tylko pamiętaj, żeby ją do lodówki wstawić. O, dzięki. Zapomniałem. Bro, Oponent how far are nie you in może this się league? I'm zastąpić. Foro. I would like to split into 4 chests. No, thanks. Let's play. Tutaj walczymy o ważniejsze rzeczy niż pucharek. No problemo. Wall into 6, Jakeb. Dajemy Land Granta na bottom, dobrze pamiętam. No tak mi się wydaje, że to chyba najlogiczniejsze Dobra, bo wyjście. przypominam sobie naszą G1 z ekstra gry, którą graliśmy. Gdzie miałem mul do 3, ale mogłem wygrać, jakbym pomyślał. Yeah. A to było No, dobre, bo bywa. powiedziałem linię, a zrobiłem powiem co odwrotnie. No, zdarza się. To się zdarza. Ale właśnie to jest curse streamerski. Bardzo często tak się dzieje. Tak, fiksujesz się na jakimś punkcie, zaczynasz mówić, potem zapominasz o czym miałeś, Tak, co no. tam miałeś zrobić i rozpada Problem się. ze streamowaniem jest taki, że musisz przełączać swoją uwagę dość agresywnie. Czy agresywnie? Dość często. Oho, dobra. Na Bruskelach gramy, widzowie. Chyba gramy na Jund Wildfire. O O, kurwa. widzowie. To się nie zdarza często, róbcie screenshoty. Dobra. Gramy teraz Duresa, bo Springa nam nie zagrał? Jeżeli to jest Twisted Landscape, to mamy tak, mamy opcję. To może być Jund Wildfire, tak jak mówiłem. To może być No, też, mogą być Gardensy i to może no. być Mogwarts, Goblin Combo. Dobra. To chyba nie ma. Słuchaj, jedyny sens grania Duresa teraz, tak dobiorę Dimir Houseguarda i mam na Kerf, tak? A z drugiej strony zobaczę No, kartę więcej później. Zagrajmy Paula tylko, poczekamy z tym Duresem. jest też sens taki, że jeżeli oponent ma na przykład tylko jakiegoś Ikora i to wymaga od niego No tak, zrobienia no to czegoś, jest to ryzyko, co podejmujemy, to ale jest to jest, wydaje mi się, niezbyt warte ryzyko. O dobra, no i teraz To jak jest był dla Whitefire'ka mu Wildfire'a. jebniemy, bo Whitefire teraz, o Sakura, ale się wszyscy, Sakura gówniana, nie było. Mamy wszystkie lody na ręce niestety. Jest, ale jest ciałem do poświęcenia na później. Munitions, oj, Shaman, Familiar. No i teraz, to chyba mając te informacje, to chyba nie zagram tej Sakury, tak szczerze, bo mamy tu jest. combo. Mamy Red Row, co prawda, ale Nie, chyba on wolimy... zostaje na łapie, bo jakby ma removal, więc my nie złożymy, Tak, bo ma szamana. Szaman sprawia, że my nie złożymy tak łatwo 3 potworów. musimy pod Songsa w takim razie iść pod linię. Dokładnie tak. No, jak mi zagra familiara zatrzymany, to ja mu 5 przybijam. Ej, dobra, mogę sobie lepsze lądy wybrać, bo ja nie wiem, który to forest, a który to swamp, tak szczerze. Na szczęście są podpisane. No i Poza się... tym jeden jest podpisany po japońsku, ja nie umiem po polsku, więc Te są najlepsze chyba, bo masz ładny znaczek. jest przynajmniej dosyć duży. Mhm. Kawał lasu. Dobra, masz familiara. No, chłopie, Piąteczka. masz mnie. O, kolejny. Modobug. No, trochę tak. Dobra, dalej trzymam. Jakby smutno będzie, jak ja przegram tę grę, po prostu nigdy nie dobierając Minkona, co może się wydarzyć. Ale mamy sporo czasu. To prawda. Tam mamy... Oponent nie prezentuje jakiegoś agresywnego kloka, więc... Tak, jak teraz nie dogra Kryzalisa, to się czuję dość bezpiecznie. O. Widzowie, predicted. Predicted. No dobra, to wyrzucamy. Oponent Okej. bardzo próbował. Bardzo próbował. No Ops. i No i teraz tak. Jak ma trzeciego familiara Szczubisa, to mi będzie smutno. No ale kim jestem? Dobra, jak będzie miał, to wtedy sobie Pablo poświęcę, dobiorę i tam będę coś szmącił. Dobra, chyba mamy to, widzowie. Albo nie. oponent szuka. Ciekawe Czego szczerze. szuka? Co mu tutaj robi? Jak to w dżundzie. Szukasz czegoś, co czuwa, co zrobi rzeczy, a nie robi. Nie wiem, No cudowny kurwo! Nie! znalazł. Nie! Nie można tak! No to jest niefajne. Jakby... Pobite gary. Masked Vandal stopa. Masked Vandal No stopa. będzie na pewno, ale to jest w ogóle... No dlaczego? Przecież tak nie zrobić, no. Nieuczciwe. No nie fajna Absolutnie. sytuacja, no. Co tu dużo mówić.
No nie, no widzowie. Ostatni dron. Aj. No, nawet jak Dobra, nie masz wyjdzie, to Wandal, mamy proszę jeszcze bardzo. Game 2 i Game 3. Lotus Petal, no błyszczy, trzeba przyznać. Czy to jest moment, kiedy nie, no ja no nie mogę tego puścić, muszę to szczubić, ale jak szczubimy w następnie, to nie starczy mu na później. Kryzalisik. Później to bez latania. Tu 4, 5, no umarliśmy. No co za dramat, widzowie, no jak można z tą spellbombą tak obmierzły po prostu gameplay, no co to jest, no. Ja miałem mieć swoje win, a nie lose, no. No i gówno i wjebaliśmy, no co za dramat. Game 2, a potem Game Ale 3. się zezłościłem No teraz, no MP Jesus widzowie. po prostu zmanifestował sobie na topie tę nihilkę. No dobra, wkładamy odpowiedzi na bombę. Duresik taki se jest, ale nie jest drastyczny. Dobra, może 4 petale to dużo, tak szczerze. No po prostu, no widziałeś jakie to było parszywe, prawda? No, kontest na top deck roku. Dzisiaj mamy 2 oponentów, którzy mogą spokojnie startować. To prawda. On ma też hydry śmieszne Tak jest. i Manek z Hydry familiarki. i familiary. Dwie spellbomby grają, no co za... I też szaman jest trochę problematyczny. Tak, bo wtedy musimy iść pod linię z Nie Songsami. no, da się zagrać wokół, ale to... w sensie bo wymaga, bo on nie ma aż tylu artefaktów, więc możesz trochę wymusić na nim bo takie aktywacje dziwne. Więc jak masz już potwory w grobie, to jest jedna aktywacja, potem robisz rebuild. Weather the Storm jeszcze mają. To jest problem, to muszę mieć duresy, więcej duresów. To wyjmiemy Udelfa, wyjmiemy Trolla, bo nie lubię. Gatekeepera i Rambla? Jakoś tak. Mamy więcej czasu z tym deckiem, on bardzo długo setupuje, więc w sumie No, trochę tak. na spokojnie możemy. No. Fajny rebik, fajnie jest, no, git. No dobra, ręka z cyklu Mamy grywalnych. wszystko. Szkoda No, z familiara tym na ręce, ale wszystko to bym nie przesadzał, bo nie mamy no, mamy 4 Houseguarda. landy na ręce. A to ciężko o więcej w tym świecie. Hop. No, rebie głupi. Co jest w ogóle? Altap. Dobra. Mamy to. Ale widzowie, to było takie nieprzyjemne. Dobra. Te plany są w porządku. Po górę. Kolejny Natural State. Nie jest najlepszy draw, ale tragicznie też nie jest. Dobra, hop. Eee, Zastanawiałeś się w ogóle nad jakimś looting / ramage efektem? Mógłby być niezły, tylko no nie w kolorach troszkę, wiesz, jest. O, patrz jaki mędrzec. Wymyślił. No dobrze, fajnie. Sobie znajdę bagno. Jak masz drugie, to będzie problemik trochę. Trzeba będzie się gimnastykować. Teraz już mamy wszystkie landy. Tak, tylko teraz myślę, czy poświęcać Sakurkę od razu, bo możemy zagrać po prostu drugą Sakurę, ale to jest trochę głupie, dla jednego obrażenia lepiej mieć manę. Znajdziemy bagno chyba. Jak dobierzemy Land Granta, to będzie Land Grant plus Houseguard i zostanie nam Sakura. Troll, no. Never change, troll, never change. Jak zwykle. Czy wykorzystujemy jedną manę na zagranie familiara w stół tylko? Tak, taki mam plan teraz. Miał. Miał. Ale to jest jeden z tych mądrzejszych przeciwników, co Whitefire'uje Milandy. To się rzadko zdarza. Miał.
O, drugi leci jak nic. A, pod Fontaine. Okej. Fontanna, Miau, może miau, być. miau, miau. Ale troll będzie... O, szaman. Problemiki, widzowie. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. To co? Odpalamy czy nie odpalamy? Bo ten jakby odpalanie tego lądu niewiele daje, tak szczerze. Pytanie brzmi, bo jakby oponent miał Cleansing Wildfire'a, to by go chyba zagrał, Mhm. nie? Więc chyba nie Bo ma tak, sensu granie co mamy, jakie kolejnego. mamy, co jest dobre? Jak dobierzemy Baubla, to możemy dobrać Baubla, Foresta na bottom i sobie dobrać, i jest fajnie. A tak to i tak transmutujemy i tak. Czekamy z tym. A mamy jeden obrażenie. No te obrażenia są paradoksalnie dość ważne na Weather the Storma później. To spróbujemy nie poświęcać. Landgrancik, czyli mamy darmowego potwora dzięki niepoświęcaniu. Za cenę informacji o 4 pozostałych kartach na naszej ręce. Już widział 2 z 3 nich. z nich. Także 2 z nich, tak. No to nie najwyższa cena. to jest cena, którą mogę zapłacić. Ludwik myślał, że to Hop. karton miałczy. Sodek, dobrze imitujesz. Karton to kot Ludwika oczywiście. Fajne. Mhm. I transmitujesz od razu? No. Dwa obrażonka bite. Fajnie. Pan Spy. Fajnie grało. No ale szamanik tu to robi problemy troszkę. Duresso. No dobrze, co zrobić? Jeden Natural State mniej, No. niestety. Ale to mi się podoba strasznie w tym kombie, że Dures jest słaby na nie. W sensie, że X-Spy i Houseguard są potworami, a te non-creature'y, co masz, to jest po prostu szukanie lądów, co masz całe mnóstwo. Więc to jest bardzo repetytywne. To mi się nie jednego podoba. absolutnie nic nie robi. Szaman z Bloodfontaine mi się bardzo nie podoba jako linia. Bomba, okej. Od razu ładuję w Jumbu, nie dobierze karty teraz. Stracimy 2 potwory. Spryciarzu. Ala. No dobrze, co ty robisz, no. Stracimy 4. I w tym niestety familiara, co jest bardzo relevant. I Landa, to też jest niemiłe. Nasz Bubble teraz jest aktywnie gorszy. Nie, Królestwo Zalotus Petala. No ale dobra, lecimy Spy w przeciwnika. Mamy potwora odpornego na Stafauta, co jest pewną wartością. I lecimy. Ach, gdyby tylko troll był swampem. No, byłoby lepiej. W ogóle czekam na double face karty. O, Kryzalis. To sobie nie poatakujemy. No dobra, ale Lotus Petal i GG. Team is Houseguard. O, jesteśmy zaraz bliżej komba. Teraz Houseguarda gramy i później możemy próbować spajować. I co ważne, Houseguard może bezpiecznie, powtarzam, bezpiecznie atakować Kryzalisa, ponieważ Warding Fear jest jakiś przedpotopowy. Kryzalis nie jest ani czarny, ani nie jest artefaktem. Dokładnie tak. Chociaż jest colorless, to by się spodziewał. Dobra, kolejny. Czy to drugi Kryzalis? No, to się zdarza. No i teraz tak. Przegrywamy od Castdowna, co jest niemiłe. Przegrywamy od Wedera chyba w tym momencie nawet. Nie ten, bo zaatakujemy za 2 i mamy, a ile potworów straciliśmy, to jest ważne. 4. Raz, 2, 3, 4. Mamy Mask Vandala, czyli nam count potworów wzrósł w ogóle, więc chyba mam 30 w ogóle. Co tam grasz ciekawego? Wellspringa, no dobra. No i widzowie, rączki razem. Do modlitwy.
Najlepszy draw Lotus Petal, no cap. I to jest tak często ten Lotus Petal, to jest, wiesz, modlitwa gaming. O nie, nie Wildfire, uff. Dobra, to sobie dobieraj. Gdyby to był Dispute, to bym się jeszcze bał. Tak. Ale Disputa nie ma w formacie. Ale tak, to proszę bardzo. No i oczywiście nie dobrać Dread Returna, bo to byłby nieprzyjemna sytuacja. Encik. No dobrze, to spaj. Mamy co prawda jeszcze kolejne 2 kreatury mniej ze względu na to, że są na ręce, ale to i tak powinno wystarczyć, w szczególności z atakiem z Dimir Houseguarda. Snuffout nas nie tyka, wszystkie nasze kreatury są czarne. No i Nie co? mamy żadnego problemu, nie mamy żadnych potrzeb. Zero agresji. 18 potworów. Ja już gram No od i razu, nie będę się tam. tak, za 20 równiuteńkie. I pyy. Dobra. Przeciwnik nam pokazał, że umie whitefire'ować nam landy, więc ten Lotus Petal trochę zyskuje. Nie Pytanie, czy w powiem. takim razie nie chcesz po prostu Montaine'a? Nawet jako po prostu zwykły land, jako 6. land. O kurwice, nad tym nie pomyślałem. Dobra, robimy to dla widzów. Będziemy szukać. I co wyjmiemy teraz? Coś z szukania lądów chyba, jak wrzucamy ląd, no to chyba możemy sobie Może Rumbla, pozwolić. co? Też Rumble daje Rumblisty numer potworka. 2, ale Krark boli, Snuffle boli. Ale niby tak, niby daje potwora. How about Cutting Dures? Dobra, zetniemy Duresa. Jestem szalony. No i zobaczymy widzowie. Albo zwrot stawki 3-2, albo 4-1 wieczna chwała i dużo pucharów. Pilfer za Duresa. No i co ty chcesz discardować tym Pilferem, co? Dobra, mamy Dread Returna, ale ten Dread Return nie jest taki lipny, ponieważ możemy sobie zwrócić trolla. Minus tego rozwiązania jest taki, że wtedy jak nam zje zje Gospel Bombo, to jest lipa, ale reszta jest ok. Kipnijmy. Jesteśmy na Dures odporni. Względnie. Szczęście, tutaj nie jest to Landgrand do modlitwy gaming. Ty chłop przeklikał. Ale fajnie. Jo. No to może będzie Shamescoop. Może będzie Shamescoop i Nie, będzie nie łatwiej. będzie. Nie z O, takimi jeszcze Forest. zawodnikami. Nie Dobra. możemy zagrać Land Granta, ale dzięki temu mamy na many partings. No to gramy Many Partings. Idziemy po bagno? Po bagno, co? Może po Nie, bo bagno, bo troll nam nie znajdzie nic. Montaine'a może. Montaine'a? Foresta z Land Granta. Poddymka. Ten problem z tym Landgrantem jest taki, że on będzie późny. No to Ale może pan jest rzeczywiście. sensejem, Słucham? No pan właśnie, to jest trzeba się sensejem, pan zastanowić. decyduje. Ten Montaigne mi się podoba, bo mamy więcej opcji znalezienia Foresta niż Montaigne'a. Tak. Ten No, statement jest lecimy z prawdą. tematem. I gramy później Poo Gaming. Udało się teraz. Rumbelski. Czy to Land Grant za manę, czy lecimy... Nie, ja bym w ogóle te 3 trolla wpierdolił z metalem następnym. Żeby już tam nie wadził, znalazł tego No, drugiego aby coś swampa. tam, wiesz, już troll zrobi swoje. To brzmi trochę jak PTSD. No cóż, a troll, słuchaj, ciężko go zabić wbrew pozorom, tylko go Kazdon rusza. To prawda, to prawda. I to jest jakiś tam plan na wygranie tej gry. W No, to szczególności jest jak opponent kawał, nam kawał popchnął luja, tempo ciężko zablokować. za darmo. Chrysalis też nie blokuje sam z siebie. To jest taki luj, hopy, zobacz, ten obrazek pokazuje, jak on jest wielki. Hopy. Tu na razie jest trolisko, a cleansing wildfire dzisko. Swamp cycling sobie zagramy, a tu forest jest. Tun, tururururun. No i Tapnie? widzowie, 6. land może nam uratować gierkę. No, tutaj widać, kto tu jest kim w tym zestawieniu. Ja nie wiem tak naprawdę. Cast, no ale też Lotus Petal. Błyszczy, widzowie, błyszczy. Jest. Cudowna karta. Do bana. Weź nie mów tak.
Może Gawin usłyszy. No i zobaczmy. Kolego, masz odpowiedź na takiego troliska wielkiego? No ma. Chyba miał. No dobra, to się zdarza. Ale Encik, widzowie. Możemy zagrać Rumbel Sakurski i mamy Enta następnej. A nie, nawet nie musimy tego zagrywać. Możemy sobie zagrać górę, Landgrancik. I dalej zagramy wam rzeczy. Możemy z Duresem wtedy zagrać. Gramy Dures Rumble. Dobrze mówię? W teorii tak. Prawda? No, wystarczy Góra. nam mana na Duresa i Rambla i... Landgrant. Pokazujemy rękę przeciwnikowi, co jest ważne. Nie pokazujemy, że mamy Spaja, więc top deck Spaja będzie tym lepszy. To jest ważne. Teraz zagramy. Chyba Duresa zagram, co? Przynajmniej tam zobaczymy, nie- z czym pracujemy. No. I teraz będzie więcej informacji, co z Ramblem. Westpringos, Jest Krark i jest Familia. Lembasok, Krakuwa też. Z rzeczy, które są relevant. Lembas w teorii daje życie, ale No to jest ważne, wbrew pozorom. tak... Gorzej się go oczywiście poświęca pod jakieś fanatical offeringi i inne takie, ale nie widzimy żadnego na Prawda? ręce. Dobra, Lembas to piachu idzie. No i jest ten skraj. Tak jak szuka konkretnych kart, to... Dimir Hausgard Hausgard. nie błyszczy. No ale ma Fira. Pytanie, czy coś lepszego jest? Zawsze można go zagrać, nawet jeżeli nie przetransmitujemy go z jakiegoś lotu z Petala. No, nie wiem, zagranie go nie jest takie głupie, tak szczerze. Ma Fira, coś tam sobie robi. Odbija się od Snafauta, może być Jest trzecią potworem kreaturą. pod Dread Returna później. Widzę pewne założenia tutaj. Jak Petala to bierzemy. O, mamy jeszcze Crawla. Crawl wracający trolla, widzowie. Ten zniszczenie tego ląda to jest, no nie mija sprawa, trzeba powiedzieć głośno. Niestety. No i teraz pytanie, on co zagra? Co tam masz dobrego, fajnego? Pytanie, czy My będzie się skórkę, bał. sakórkę, masz las oczywiście, no bo jak inaczej. Wellspringos, okej. Czyli pewnie leci Krarkuwa z Familiarem. Familiar, dobra, to my skórkę, sakórkę wyrzucimy. Już jesteś potworem 1-1. I Krarkik. Dobra. Czyli masz Kryzalis i coś. O, Yes. co my z tym robimy? Chyba wygrywamy. Nie wygrywamy, bo Krark jest. Nie wygrywamy. Gdybyśmy mieli Baubla w stole, to co innego. No to inna dyskusja by była, widzowie. Nie byłaby, bo nie mamy słompa drugiego. No dobra, teraz pytanie, czy my chcemy Enta, bo wtedy stracimy spawna i mamy ich potwora. Ale Ent to jest kawał luja, aby nie patrzeć. Oponent bez toksyny go nie zdejmie. No, Mamy chyba, że Fooda w Castdown. stole, więc możemy sobie... Niestety mamy problem. Jest jeden problem z Golden Familiarem. On ma efekt ETB. Przez to oponent No. dostanie priorytet, zanim będziemy To mogli prawda. skastować Dread Returna. Są to fakty prawdziwe, jak to mówią. I znowu trochę Lotus Petal do modlitwy gaming, tak? Trochę tak. Ale czy może coś z Crawlem można tutaj pomyśleć? Nie, tu w ogóle Królny nie rozważam nawet. Bo co ty wrócisz? Wrócisz coś, zagrasz. Lepiej zagrać potwora z łapy. Tylko pytanie, czy Nie, Enta, to czy ja się zgadzam. Houseguarda? Po prostu się zastanawiam, wiesz, na przykład jaka linia by nam mogła wygrywać? Wrzucenie 3 balustrad spajów w stół. No, W jakiś Balustrade sposób, jakimś Spy. cudem. Miele. Kot. Skakuje trigger, odpowiadasz, ładujesz, ja jestem ładowany. To słabo. Idąc tym tropem, lepiej zagrać Enta i zużyć tego spawna od razu. Na duże ciało, potem Houseguard, potem Spy. I do modlitwy, tak? Coś trzeba dobrać. On ma 3, ma dużo artefaktów w sumie, 4. To idąc tym tropem on może i Houseguarda zabić. Tak jest. Więc zagrajmy sobie Enta. Co jest jeszcze smutne, że jak nie mamy dwóch czarnych, to nagle się okazuje, że Bauble plan też nie jest taki dobry. No nie, toksyna.
Oponent się wystawia trochę Ej, w tym dobra, to momencie. dobre, no cap, to mi się podoba. Dobra, Zagrywamy Dimir Houseguarda i next turn mamy to. no, Zakładając, że oponent nie znajdzie kolejnej rzeczy. kolejny spy. Spy jest odporny na Krarka W ogóle to, no to nie pomyślałem, że to odporny, bo lato przecież, tak? i jeżeli zanerfujesz, ale nie będziesz miał many czarnej drugiej znowu. Nie, przepraszam, to nadal nie działa. To nadal tak samo nie działa. Ale Lotus Mm. Petal wtedy robi... Czy to nam coś No ale robi? dobra, jakby miał Krarka, to by go zagrał. Więc zakładamy, że go nie ma. Imo nadal to jest chyba Spy. Czemu nie Houseguard? Bo to wiesz, on ma 22 życia, to nie jest hop siup, tak szczerze. Załóżmy, że zagra nam hejt na Grave'a, to stracimy 5 kreatur, to nadal mamy OK. Problemem jest Weather the Storm, ale też trzeba wygenerować tego Storma. No my mu damy 2. OK, w naszej turze. No dobra. To w naszej Grajmy turze sobie faktycznie. karda. Znaczy ma blokerka w teorii, ale w praktyce nie. To też zagranie tego jest takie też subtelne, na zasadzie, że przeciwnik go często Tak, my nic nie mamy, po olewa. prostu sobie go zagrywamy w stół, tak. Oponent może pomyśleć, że nic się nie dzieje. Mm. Okej. Mapka O, sprawia, że tutaj tutaj rośnie do 2-3. Mikołaj podpowiada, że najpierw Spy, bo Spy'em możesz zregenerować, w sensie Spy'a możesz zregenerować. Nie! No i Nie, widzowie nie chcę Lotus tak Petal przegrywać. Gaming. Lotus Petal Gaming. Lotus Petal Gaming, widzowie. 2 w deku. Do Ręce do modlitwy. modlitwy. 2 tylko? Nie dołożyłem po zajdzie? Czy mi się wydaje? Nie, 2 w Nie, deku. Plus 2 w deku. Rumble. 2 sztuki. No co za dramat, widzowie. Tak przegrywać. Fajnie. To co? To atakujemy. Nie, no to jest takie przegrywanie. Dobra, jeszcze Conscious Bubble jest dobry. Bo nam daje swampa na bottom. Więc to trzymamy na łapie teraz. Może trzeba zacząć grać Manamorfozy. Może. Ale literalnie to pierwszy przeciwnik, który mi gra Wildfire tak agresywnie we mnie. No ale tu nam się czas powoli kończy, widzowie. Jeszcze możemy zacząć zjadać te foody. Tak, no to jednego na pewno zjemy. Tu drugi się może pojawi. Wellspring, dobra. Są sloty na Manamorphos w tym deku? Nie za bardzo. Nie za bardzo. I też to bardzo by utrudniało kipy, tak szczerze. To jest randomowa karta. Nie, niestety. Nie. Pokarało niezagranie po foodę. Graliśmy do autów swoich, tak? Chłop tutaj zagrał Tu sobie Duresika. Jestem z tym ok. No dobra. Petal. Natural state. Niszczymy tego chłopa. Nie, niszczymy. 4. No to co? To tak. Okej. jest Oj. toksynka. Duży life Lifelinka gain. daje po złości. Tak jest. Nadal możemy to mieć. To mi trochę śmierdzi tym ładerkiem. Dobra. Tak się tapujesz, chłopie? Nie ma tak pokazać, że się nie ma castdowna. A powiedz, tak aby byłaby tak inna, jakby nie ma tego castdowna early. O, jednak masz, dobra. To chyba teraz się nie udało. Chociaż nie, dalej możemy.
Będzie atak. 31. Mamy 30 chyba, tak mówiłeś. Tures, no. Ja powiem tyle. Cieszę się, że grałem Dimir Houseguarda, a nie Spaja, bo tak to bym miał opcję na bloki. No wtedy niby też ma. W sumie, dobra, to mało znaczenia. Nie. Dobra, uda się. Ja wierzę. Jeżeli oponent nie ma 2 galwaników, to jeszcze Dobra. mamy jeden draw. One shot. One opportunity. Chłopcy odpala te landy. A, on to poświęcił, dobra. Dobra, no zobaczmy. Lotus Petal tylko chyba. A nie ma to jak sobie zagrać w drugim mainie Kryzalisa. No, był jeden galwanik autem. Mógł to mieć oponent, ale nie chciał. A to teraz no auto I niestety. chyba koniec, niestety. Aj, widzowie. No nie mówcie, że dobiorę teraz. Mi tak smutno. No dobra, nevermind. No, nie. No cóż, Niestety. przeciwnik był lepszy, ma 5-0, zasłużone, my mamy 3-2. Totalnie niezasłużone. Mieliśmy Giganiela, Unlocka. No ale cóż, tak się zdarza. Co sądzę o talii? FN ma w sam raz. Nie jest to nic broken, aby nie było wątpliwości. Tak, ale właśnie, aby przyjść na nieprzygotowane meta, to może tam karać. Nawet twoje w słampy były bardzo mocne, tak szczerze. Też dobra, nie dobraliśmy żadnych Lotus babli. Petale 4 faktycznie nadal obstawiasz przy 4, czy jednak No, po tych meczach, co jak wyjmowałem i później zawsze do modlitwy byłaby dobrać, to chyba trzeba, co? chyba trzeba? I co? Wychodzą nowe karty, zamieniamy trole, śmierdzące No, przebrzydłe. Torzisko będzie zamienione na Smoczusia. Smoczuś będzie lepszy. Będę grał minus 3 trolle plus. No i ten Woodews był gówniany, tak szczerze. Niestety się nie sprawdził do końca. Nie sprawdził się. Znaczy nie sprawdził się. Może to Wybraliśmy będzie go raz, właśnie, był słaby. może to będzie ten 4 smoczek. Tak, na pewno. Albo w W ogóle jednego sideboardzie, Wajna. czy nadal obstawiasz przy takiej ilości tych kart? W sensie, czy na pewno tyle pyroblastów / red elemental blastu, czy ten pilfer nadal ci się podoba? Pilfer może być do piachu. Reszta jest ok. No teraz jeszcze pytanie, czy da się lepsze karty znaleźć, tak? Na rzeczy. Bo ja czuję, że to tam pokrywa większość mety, co jest grane i co może się pokazać, tak? I Pilfer jest po prostu 5. Duresem. Jak znajdę coś lepszego albo inny pomysł na aby atakować tamte deki, to sobie zmienię. No i co? I tyle. Chyba. Dziwne były te gry, tak te, co przegrywaliśmy. Tam było No, 3-3 na początku łącznie. dużo mulliganów. Tak, właśnie jakby te mulligany były takie above the average, no na pewno, tak? Że jakby chyba historycznie wcześniej tylko raz mulliłem do 4, a dzisiaj nam się zdarzyło chyba 3 razy. Tak, deck Coś. wydaje się mimo wszystko jednak być słaby do niszczenia landów. Tak, o dziwo. Nawet jeżeli możesz wyszukać sobie kolejnego, no bo masz ich po prostu mało. Mhm. Więc Znaczy, wydaje się, że na. Tak, to proszę. nie był problem, aby znaleźć kolejne, tak? Tylko ich nie było fizycznie. Tak. No i też jakby jak zobaczyłem tego, trzeba było wrócić do Petala 4, to na pewno. Bo nawet jeśli nam niszczył Swampy były many, to tam był też problem z tym, że nie było drugiej czarnej na Dreadscape'a. Tak, Lotus Petal to jednak załatwia, jeżeli Tak. chodzi I o ja w ogóle artefakt bym Haste, rozważał to ścięcie wiele. jednego Baubla, dołożenie drugiego Songa. Po prostu jako dobry rytuał nawet w midgame'ie. No, Rozumiem. bo na przykład teraz, jakbyśmy dodali Songa teraz, to by nie zadziałało. Ktoś tam jeszcze zasugerował jakieś White Kantory, coś takiego, ale nie, to myślę, że to słabe karty po prostu są. To dodawało czerwoną manę, z tego co pamiętam. On jest za czerwony albo zielony i dodajesz jaką chcesz za poświęcenie. Okej, w ten sposób, dobra. To może to jest pomysł. Być No może. cóż, fajnie było, mam nadzieję, że wam się podobało. Myślę, że deck bardzo ciekawy. Interesujący, intrygujący. Wydaje się być bardziej konsystent niż to, co zaprezentował dzisiaj. Trochę byliśmy po tej lewej stronie krzywej Gaussa.
trochę tak, ale też no to jest one card combo, tak? W sensie to właśnie różnica między wygraną a przegraną, no to jest tak cienka, jak się można sobie wyobrazić, tak? No bo bardzo niewiele potrzebujesz, żeby wygrać, ale też bardzo niewiele potrzeba, by cię zatrzymywać. Także no jest to, jak grasz tego typu taliami, to trzeba się trochę z tym liczyć i tyle. Glass I Cannon taka combo talia, aby nie było dla wątpliwości, miłośników. to nie jest talia, która zawsze będzie tier 1. Ogólnie z definicji tego takiej one card comba muszą być naprawdę bardzo mocne, aby były dobre. Przykładowo, był moment, że Belcher w Modernie był dobry, bo po prostu miał, miał swoje one card combo i po prostu miał ścianę kontr. I wygrywał w czwartej po, wiesz, albo piątej turze, ale miał po drodze 3-4 kontry na przykład, tak? Albo no przynajmniej dwie. I to się bardzo dobrze sprawdzało w meta. Tutaj mamy trochę interakcji, mamy Duresa, mamy Vandala, ale też mieliśmy też takie sytuacje, że już mieliśmy te 5 lądów i dobieraliśmy w kółko kolejne rzeczy, co nic nie robią. No bo jak masz znalezione wszystkie lądy, to kolejne tutory lądów nie są dobre, a nie można grać ich mniej, bo musisz je mieć early, zawsze. Tak. Wydaje mi się też, że deck tego typu to jest trochę suffering from its own success, że w momencie, w którym staje się dobry, tak łatwo go zhejtować sideboardem, że jeżeli staje się Dokładnie. popularny, to Więc po właśnie to jest prostu taki, przestaje być popularny. to jest właśnie idealny case decku, który w jednym tygodniu może być super, a w następnym będzie beznadziejny. I po prostu trzeba wiedzieć, kiedy, jeśli masz wystarczająco wielkie jaja, aby grać czymś takim, to po prostu wybierz sobie jeden tydzień, aby tym zaskoczyć. Nie wiem, ja przykładowo nie wiem, czy zagram ten Commona. Jeszcze tydzień temu byś mnie zapytał, powiedziałbym na 1000%, bo miałem win ratio dużo wyższe. Teraz czuję, że ludzie się trochę nauczyli też na to grać. Już nie jest tak hop-siup. Szkoda, że ludzie nie grają Cleansing Wildfire z Firelondu, tylko w moje, tak? No to mi się pierwszy raz zdarzyło. Niestety myślą, zdarza się. Niestety, zdarza się, chociaż nie wszyscy. No. I też jestem zadowolony, że wygraliśmy te niektóre trudniejsze mecze. Wygraliśmy elfy, wygraliśmy na UB wróżki Tak jest. i na To się co udało. jeszcze wygraliśmy? I na Mila. Tak, no to Przegraliśmy na Wall, ale bardziej na siebie. Przegraliśmy teraz na Junda i na na Blood coś Warfire. jeszcze. No i pierwsza nieliczona gra to była też na elfy. Też na elfy, dobra. Tak No, jest. to Więc takie zabawnie. 4-1/4-2. Tutaj też ja bym się bał Ponzy na komonie takim deckiem. No, myślę, że tutaj się zgadzam z Mikołajem, że może być dość ponzowo w Poznaniu. Ojej, no jakby ja czuję, że ta gra trochę była niereprezentatywna. W sensie, bo ja na przykład tutaj drżałem o Removal i było inaczej. Tak, ten szaman. Gdyby nie było szamana, to by ta gra się skończyła, tak? Dawno temu. Tak. Więc jakby Ponza nie ma szamana, więc byłoby zupełnie inaczej. Po prostu ja bym miał sobie potwory na stole i zagram sobie tego spaja i bym wygrał. Więc jakby no jakby widzę problemy i widzę, że to może być na minus, ale też widzę sytuację, w której tam się wykaraskam nawet z 2-3 Land Destruction, bo po prostu tu sobie podłożę, znajdę, tu petalik, tu coś tam i jakoś pójdzie, tak? Na pewno to Ale nie jest tak, że on się tłucze od absolutnie wszystkiego, to nie jest tego typu Glass Cannon. Jest nadal Glass Cannonem, ale ma jakieś tam resiliency troszeczkę wbudowane. tak, i też mi się podoba, że na przykład jak graliśmy na niebieskie deki, tak, no to nie jest tak, że wiesz, do modlitwy, że może nie dobrał, tak jakby mam w głowie kiedyś, był taki deck, co się nazywał, jak on się nazywał? No dobra, był to deck na koboldach, co plan był taki, że mulliganowałeś to Glimpse of Nature, zagrywałeś Glimpse of Nature i miałeś 40 potworów za 0. Więc w kółko je zagrywałeś, do kolejnych Glimpse of Nature, dobierałeś, zagrywałeś Petal, Grape, zabijałeś. No i było pytanie, a jak wygrywasz z Force of Willem? I jakby taki Belcher mówił, no tu masz Pyroblasta, coś tam, a ja pamiętam wtedy takie tłumaczenie było, przeciwnik ma 38%, aby dobrać tego Force of Willa. Nie wszystkie takie grają Force of Willem, także jak jaka jest szansa, że na to zagrasz? No niewielka, no to się nie przejmuj. No i to trochę w kompetytywnym Magicu trochę nie działa, więc warto mieć jakiś plan. Ja czuję, że ten deck ma plan, że to nie jest na zasadzie może mi spy siądzie i pyknie, bo tu jest Duresik, tu możesz setupować sytuację, że po spaju masz 2 różne komba i jeśli czekają z kontrą po spaju, to ich a jak kontrują spaja, to możesz dograć kolejnego i tak dalej, i tak dalej. Więc coś tu jest. Ja czuję, że ten deck jest taki właśnie w sam raz sobie tam zaskoczkę zrobić raz na jakiś czas.
i Tak. tyle. Budzimy się też w nowej mecie, dojdą zaraz nowe karty, tak jak wspomniałem wcześniej Smok, który zastąpi tutaj Trolla najprawdopodobniej. Może coś jeszcze ciekawego się zadzieje. No, było. Czy dziś jakoś przegraliśmy od tego, od trolliska, czy nie? Były sytuacje, gdzie Troll był po prostu absolutnie martwy i nic nie robił. To Nie, prawda. nie przypominam sobie, czy dokładnie, że przegraliśmy, że cokolwiek innego nam dawało, ale Troll śmierdział często. To prawda. Aczkolwiek raz coś został zreanimowany, jakby tam liznął z 2 razy, chłopy. No ale oberwał Downem. No niestety, tak bywa. Historia Trolla w tym deku. O, Luffy wygrał challenge tak swoją Gixisem. Awku. Nie dziwne, on potrafi tym grać. No, i Goblin zrobił to poziom Hamuda. No, to jak powiedział, tak zrobił. Tak jest. Dobra. Dziękuję Ci, Sadek, za dzisiejszą Również lekcję, za dziękuję, dzisiejszy dziękuję. trening. Dziękuję widzom, dziękuję Pauper Dojo za tę wspaniałą możliwość. A ten deck jest rejestrowany jutro na challenge'a. Jutro to ja robię top 8, tą niesamowitą konstrukcją. Tak jest. Więc Jutro to fajnie. można będzie oglądać już Usotka na kanale. Ja się z Jak Sotkiem będę żegnam. streamował, a nie będę streamował, więc łatwo. No to nie będzie można. Tak bywa. Dzięki, Sadek, jeszcze raz. Ogłoszenia parafialne. Za tydzień nie ma dojo oczywiście, ponieważ jest Common Poznań. Jeszcze raz przypomnę, nadal można kupić bilety. Kupujcie, zapisujcie się, przyjeżdżajcie. Za 2 tygodnie mamy święta, więc też nie będzie dojo. Za 3 tygodnie prowadzę ja razem z Prosperem tym razem. Nie będzie treningu, pogadamy sobie o tym, jak wyglądała meta na Paupergedonie i jak będzie wyglądać meta na Commonie, który odbędzie się za tydzień. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym Pauper Dojo.